I lecimy. Dzień dobry wieczór, panie i panowie, witam wszystkich bardzo serdecznie w ten przepiękny niedzielny wieczór. Ja nazywam się Marcin Skruch i dzisiaj sobie pomówimy, tak jak najbardziej, o tym, co tam ciekawego słuchać w Horymudzie. Aczkolwiek dzisiaj mamy gościa specjalnego, oczywiście, będzie nim Potwornicka. Zaraz ją zaproszę do naszej dyskusji, więc jak się można domyśleć, będzie dzisiaj mroczno i strasznie. Mroczno, strasznie, chyba rzeczywiście tak. Słuchajcie, na początek oczywiście kilka rzeczy. Witam, dzień dobry, bardzo serdecznie. Cześć, Jason Kruger. Patrzcie, mroczno, strasznie jest Jason, jest Kruger. Rewelacja. Cześć, witam cię bardzo serdecznie. Cześć, Sasik, fajnie, że wpadłeś. I jeszcze jest Retron Official. Dzień dobry wieczór, witam bardzo, bardzo serdecznie, panie i panowie. Jak zawsze, dzisiaj nadajemy na 5 platformach, szalejemy jak najbardziej. Czyli jesteśmy na YouTubie, Facebooku, Twitchu, Twitterze i na Instagramie. Udało się wszystko. Słuchajcie, no, musiałbym oczywiście nie być sobą, gdybym nie zaczął od wielkich podziękowań, bo słuchajcie, tak, tobie tu paluchem pokazuję, tobie dziękuję, ponieważ to się stało, słuchajcie, to się stało, 5 milionów wyświetleń, słuchajcie, kliknęło, jesteście niesamowici, jesteście super świetne, fajne wariaty, może tak się jakoś da, że będzie widać, coś widać? Nie widać, dobra, nieważne, jesteście rewelacyjni, dziękuję bardzo, cieszy mnie to chociażby z tego powodu, no, że coraz więcej osób dowiaduje się o tym, jak sobie tutaj na tym kanale działamy, jak sobie rzeczywiście śmigamy i to jest dobra sprawa, bo kolejną sprawą, o której chcę powiedzieć, to są kultowe horrory, ponieważ jak dobrze wiecie, wy przysyłacie propozycje, to wy głosujecie na to, co ja omawiam właściwie. W tym momencie oczywiście omawiam filmy, chciałem powiedzieć horrory, ale nie zawsze, powiedzmy mroczniejsze kino Dario Argento. Przez kolejnych kilkanaście tygodni będziemy się z tym twórcą spotykać. Później wybraliście, że będzie trylogia Hostelu, a co potem? No właśnie, co potem? Teraz już było głosowanie. Muszę tutaj zobaczyć i pokazać wam, ok. Po pierwsze, daliście różnych propozycji wiele, ale do finałowego głosowania przeszły 4, czyli trylogia filmów Roba Zombiego, Dzieci Kukurydzy, Grudge, a także Cmentarz dla zwierząt. Te 4 rzeczy daliście pod głosowanie i powiem wam tak, na 4. miejscu, i nie będę tego omawiał póki co przynajmniej, jest Cmentarz dla zwierząt, tylko 18%. Na 3. miejscu tylko 20% Grudge. I nie będę mówił co na 2. miejscu, bo się domyślicie, ale panie i panowie, na 1. miejscu jest, tak, filmy są z serii Dzieci Kukurydzy, 40%, widzicie bardzo ładnie, więc po Dario Argento, po Hostelu będzie omawiany cykl Dzieci Kukurydzy, a co później, to dokładnie wiecie, będzie kolejne głosowanie w momencie, kiedy skończę omawiać Dario Argento. Tak to rzeczywiście się przedstawia. Także tyle tytułem wstępu, jak najbardziej. Zaraz zaproszę do rozmowy właśnie Potwornicką, bo ona tutaj już czeka, już rozmawialiśmy, także jest bardzo, bardzo pięknie i to mnie cieszy. Powiem wam w ten sposób, bo na pewno będą pytania, skąd, dlaczego, po co. To nie jest moje pierwsze podejście do Potwornickiej, jakkolwiek dziwnie by to nie zabrzmiało, ale do 2 razy sztuka udało się i dobra, więcej będę mówił, jak tylko się połączymy razem i będzie tutaj z nami w studiu, więc panie i panowie, Mroczna Księżniczka, tak, osoba, która o kobietach eksploatacji wie wszystko, albo prawie wszystko, albo jeszcze więcej. No dobra, nie będę dalej dłużej ściemniał, nie będę przyciągał, panie i panowie, przed wami oto ona, Potwornicka. Dzień dobry, oj, patrz, znowu jest, cześć, o i tak, pełny ekran. Dzień dobry wieczór, witam ciebie też bardzo serdecznie. Po raz drugi powiem, bo to już tak było, że tak powiem, poza antenią. Dziękuję bardzo, że przyjęłaś zaproszenie. No ja dziękuję za zaproszenie, bardzo się cieszę, że tu jestem, to jest mój pierwszy live, więc pamiętajcie, że co złego to ja. No i po takim pięknym przedstawieniu to nic, tylko rozmawiać o horrorach wszelkiej maści. Słuchajcie, czemu drugie podejście? Ponieważ jakiś czas temu Marta cały czas działa, jest, że powiem, częścią konglomeratu podcastowego. Próbowałem zaprosić, nie udało się, no ale rzeczywiście teraz już jest wszystko w porządku. Pretekstem oczywiście do tego, żeby się spotkać i porozmawiać, są filmy, które wy uwielbiacie oczywiście. Cykl Kultowe Horrory bez was by nie istniał. I czasami to jest tak, że na niezłe mnie potraficie wsadzić miny, jak chociażby Władca Lalek. Nie wiem, czy widziałaś wszystkie 14 części. Jeżeli nie widziałaś, to nie oglądaj. To odpuść sobie. Wiesz co, ja we Władcy Lalek zatrzymałam się bodajże chyba na 5, ale w tym roku mam jakiś taki vibe, żeby nadrabiać różne serie filmowe, serie horrorowe. Teraz zaczęłam akurat przygodę Rewatch w zasadzie, bo już widziałam wszystkie części z piątkiem 13, więc kto wie, gdzie mnie tak, więc kto wie, gdzie mnie poniesie w kolejnych tygodniach.
No nic, tylko jedziemy i jazda, jazda, oczywiście tak musi być, ale naprawdę czasami to jest tak, że wiesz, widzowie mi podrzucą jakieś fajne rzeczy i nagle okaże się, że o proszę bardzo, to jest coś, czego nie widziałem i to warto obejrzeć, a czasami jest tak, no tutaj w tym momencie są Dzieci Kukurydzy wybrane i już słyszałem, że oj Marcin, będzie cię bolało, naprawdę, a ja mam tak, że jak wiesz, u mnie na przykład dostaje ocenę 1 albo 2 na 10, to jest tak zwana bluzgana recenzja, gdzie po prostu padają te wszystkie Ale słowa, wiesz co, Mhm. w Dzieciach Kukurydzy się na pewno zaskoczysz tym, jak wiele znanych twarzy zobaczysz w późniejszych częściach. W którejś części, teraz nie pamiętam już, w której zaczynała na przykład Naomi Watts, więc to jest jedna z tych serii, która gdzieś tam przyciągnęła te późniejsze wielkie nazwiska. Ale Dzień dobry. ja lubię mimo wszystko. Cześć, witamy Mrocznego Księcia, czyli Galerię Horroru. Cześć Rafał, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie, fajnie, że jesteś. Widzę, że na Twitchu dołączył do nas Matysowy i jeszcze Adalet, także bardzo mnie cieszy. Nie no, wiesz co, akurat poczyniłem nawet jakiś taki odcinek o top 10 gwiazd, które zaczynały w horrorach, jak na przykład Henry Cavill zaczynał w 8 bodajże Hellraiserze. Tak, nawet ostatnio sobie przypomniałam. W 4 teksańskiej Masakrze Piłomechaniczną pojawił się oczywiście i rozpoczynała swoją karierę Renée Zellweger, a także Matthew McConaughey. Późniejsi Oscarowi oczywiście aktorzy, więc jak najbardziej tak to wyglądało. Jeżeli chcesz, drogi widzu, sprawdzić, no to wszystko dostępne jest na kanale, tam jakaś playlista jest typu top 10 czy coś takiego. No ale dobra, słuchaj, zanim zaczniemy jakieś pytania od widzów, to może zapytam w ogóle pytanie tak naprawdę, no dla mnie oczywiste pewnie, ale dlaczego horrory, dlaczego straszaki, dlaczego w ogóle kino grozy, co cię przyciągnęło do kina groza, czemu na przykład nie komedie romantyczne? Wiesz co, ja miałam to szczęście być dzieckiem w latach 90., które były bardzo, bardzo dobre dla takich, wiesz, młodych osób spragnionych kina grozy. Nie wiem, może nasi tutaj uczestnicy naszego dzisiejszego spotkania pamiętają, że Polsat czy inne kanały były wręcz zawalone różnego rodzaju horrorami, czy to filmowymi, czy serialowymi. Ja przecież pamiętam lata 90. głównie ze względu na opowieści skrypty, czy z Archiwum X, więc to są takie rzeczy, które chłonęłam no już w najmłodszych takich wczesnodziecięcych latach. Nawet ostatnio na Twitterze o tym pisałam, mianowicie że jest to w pewien sposób zaskakujące, że polska telewizja obecnie, gdy puszcza jakieś filmy, to najczęściej jest to każdy inny gatunek, tylko nie horror. A powiem, bardzo dobrze, tak, a ja powiem Ci, że bardzo dobrze pamiętam te polsatowe pasma, które często były zapchane rzeczami typu, nie wiem, Omen na przykład, więc początki były totalnie prozaiczne, gdzieś bardzo szybko takie rzeczy chłonęłam w domu. No i oczywiście też horror literacki. Dorastałam z takimi rzeczami jak Szkoła przy cmentarzu, czy nawet Torgal, wspaniały tom Alinoe, który już po prostu sprzedał mnie dla kultury grozy totalnie. Tutaj na pewno jest, bo wiem, bo znam akurat telewizję, między innymi jest teraz Sasik, on jest powiedzmy z mojego pokolenia, także kojarzymy te rzeczy. No Torgal to było coś pięknego i mnóstwo tych rzeczy. Ja teraz, ty w tym momencie mówiłeś, że oglądasz powtórnie Piątek 13. Ja oglądam powtórnie, oglądam z Archiwum Mix 11 sezonów. O wow! Tak, ponieważ motyw jest... Oglądałam też, wchodzimy sobie w słowo, z Archiwum Mix też rewatchowałam jakoś 3-4 lata temu i to jest piękna przygoda, także zazdroszczę. Znaczy wiesz co, to powiedzieć tak, oglądam powtórnie, to jest trochę nie do powiedzenia, bo ja nie oglądałem nigdy z Archiwum Mix. U mnie w domu moja mama wychodziła z założenia, że życie nie jest śmieszne, życie nie jest takie i takich rzeczy nie trzeba oglądać. Więc no domyślam się, tam kilka odcinków na pewno znam, na pewno widziałem, ale akurat oglądam, ponieważ w przyszłym roku będzie 35 lat od pierwszej premiery i akurat będę przygotowywał taką, wiesz, dłuższą analizę. Bardzo Ci przepraszam, drogi Lincolnie, mój montażysta, będziesz pewnie musiał to wszystko zmontować, a to będzie dosyć długie. No i sobie stwierdziłem, że no, ja mam taką zasadę, że nie wypowiadam się o filmach, których nie widziałem, o książkach, których nie przeczytałem, ani o albumach, których nie odsłuchałem, więc stwierdziłem, że trzeba obejrzeć, a że do kwietnia mam prawie rok czasu, no to spokojnie te 11 sezonów tak. dam sobie
radę. Ale zgadza się, no ja jestem troszeczkę starszy od ciebie, chociaż tak naprawdę patrząc to ja jestem tak stary, że ja pamiętam Święta bez Kevina na Polsacie, więc jestem bardzo stary. Lata 80. i 90. No ja jestem fanem oczywiście slasherów, tutaj zresztą widać mój ulubiony Fryderyk tutaj jest, no to musi być, tutaj zawsze patrzy na mnie z takiego wielkiego plakatu, więc, ale zgodzę się jak najbardziej. Lata 80., lata 90. to była świetna sprawa dla horrorów. A jak jest według ciebie teraz? Czy to jest dobry czas dla horrorów, dla wszelkiego rodzaju straszydeł, czy no rzeczywiście to, co już najlepsze, niestety jest poza nami? Wiesz co, ja pewnie nie jestem dobrą osobą do odpowiadania na ten temat, na to pytanie, bo ja na przykład bardzo lubię też horrory z lat zerowych, które są najczęściej bardzo, bardzo mocno szkalowane i krytykowane, a mam bardzo duży sentyment do tej epoki. No, dawaj tytuły. Wiesz co, no ja jestem ogromną psychofanką chociażby Teksańskiej Masakry z 2003 roku. Uwielbiam ten film. I to może być ja też widziałem, też nie znam tak, to rzeczywiście jest ciekawie zrobione. Ale nawet też lubię tą część z 2006 roku i to już jest mniej powszechna opinia, tak jak również Dom Woskowych Ciał z 2005 roku chyba, bodajże. Dopiero to omawiałem wszystkie części. Świetny horror, ja nie rozumiem zupełnie hejtu na ten film, a jeżeli chodzi o lata współczesne, bo ja tak oczywiście milion dygresji mam jak zwykle. Nie ma problemu. Tak, ja bardzo lubię współczesne horrory i myślę, że od dobrych, i tu nie przesadzę, 10 lat mam wrażenie, że powstaje bardzo, bardzo dużo fajnych horrorów, nie zawsze jakichś bardzo przełomowych czy coś, ale po prostu fajnych rozrywkowo. No tak naprawdę współczesny horror na takim wysokim poziomie to w moim odczuciu chyba stoi od 2014 roku, polszczyzna, trudny język, i premiery no, fantastycznego Coś za mną chodzi, prawda? Więc no, to jest wciąż mój ukochany horror XXI wieku, jeszcze nic go nie przebiło. Więc to jest super i wiesz co, wydaje mi się, że fajne jest też to, że horror jednak mimo wszystko, znaczy może to nie zabrzmi za dobrze, bo horror zawsze był częścią mainstreamu, prawda, ale chodzi mi o to, że przez to, że my chodzimy do kina na horrory, oglądamy horrory, to one powstają też, czy są kręcone w dużo bardziej różnorodny sposób, prawda, no weźmy na przykład... Ojej, jak to było po polsku? When Evil Lurks w każdym razie. Horror. Tak, i wiesz, horror na maksa, wiesz, brutalny, nie? Nietypowy, a był no bardzo dużym hitem, mam wrażenie, więc to jest rzeczywiście fajne, że twórcy dostają taki sygnał od nas, prawda? Tak, dokładnie. Gdzie rodzi się zło, dokładnie. Dlatego ja zawsze jestem zdania, że wiele zależy od nas samych, od naszych wyborów. Wiem, że to jest taki zajebisty truizm, ale no, w momencie, gdy opłaca się kręcić horrory, powstaje ich więcej i powstają dużo ciekawsze, prawda? Więc no, ludzie do kin na horrory. Takich gości to ja lubię. 3-sekundowe pytanie i odpowiedź 10 minut, a ja po prostu tylko siedzę i rewelacja, po prostu rewelacja, dobrze. Ale rzeczywiście zgadza się, bo nawet tak, jak sobie, że tak powiem, ustalam grafik, co będę recenzował, no to jak tak patrzę, to w miesiącu przynajmniej mam 2 horrory i to nie dlatego, że nagle muszę to omówić. Nie muszę, bo ja mam rzeczywiście swój cykl, co środę wychodzą kultowe horrory i to mi spokojnie wystarczy. Tylko tyle dostajemy tych wszelkiego rodzaju produkcji. Tak właśnie teraz mówiłaś o tych produkcjach z ostatniego, że tak powiem, ostatnich kilku miesięcy. Ja sobie tylko na przykład patrzę, no wiem, że w Polsce jeszcze Kubuś Puchatek Krew i Miód 2 nie wyszło, no ja już w Irlandii widziałem, więc to będzie chyba w Polsce w przyszłym tygodniu. No to mam na przykład tę produkcję, tak? No to powiedzmy, przewijam sobie dalej. Niepokalana, kolejny straszak. Omen, początek również. Tutaj sobie oczywiście patrzę dalej. Wspomniane przez ciebie, gdy rodzi się zło, urojenie i tak dalej. Rzeczywiście tego jest dużo. Różnorodność jest kosmiczna, to trzeba przyznać, ale no, też widać, że oni sobie zdają sprawę w Hormudzie,
czemu Hollywood, to może za chwilę wyjaśnię, że trzeba robić horrory, w ogóle filmy szybko, jak najszybciej, jak najtaniej. Stąd między innymi powstały filmy nagrywane w technice, przepraszam, found footage. To jest, że tak powiem, robione filmy za piątkę, tak zresztą twórcy je określają. No i mamy dużo rzeczywiście tego. Mamy mnóstwo również kontynuacji wszelkiej maści. Już nie chodzi mi tylko, powiedzmy, o sequele, ale mamy i rebooty, prequele, requele ostatnio są popularne i tak dalej. I jak ty się zapatrujesz na to? Ty wolisz oglądać, powiedzmy, parafrazując duet Himmelsbach-Machlakiewicz, mi się podobają te horrory, które już kiedyś widziałem. Czy rzeczywiście to jest tak, że ty sobie wolisz obejrzeć piątek 13:20, który na przykład, załóżmy, wyjdzie za 2 miesiące, czy wolisz, nie, dziękuję bardzo, ja sobie chcę obejrzeć jakąś nową produkcję, całkowicie oryginalną, może nie najbardziej odkrywczą, ale nową? Słuchaj, wiesz dobrze, że jestem psychofanką slasherów, więc jestem bardzo przyzwyczajona do kontynuacji, ale czy teraz mamy taki nawał takiej taśmowej produkcji? Ja chyba tego jakoś tak bardzo, bardzo nie odczuwam. Możliwe, że na takie horrory jakoś gdzieś tam najmocniej nie czekam, ale fakt, takie nowe wersje, odświeżone, rzeczywiście ostatnio gdzieś tam się przewijają, nawet wiesz, w zapowiedziach. Ostatnio na przykład pojawiła się zapowiedź, że będzie nowa wersja mojej krwawej walentynki, My Bloody Valentines, prawda? W tym tygodniu tak Blumhouse zapowiedzieli. Tak, dokładnie. No jasne, wiesz, takie filmy są typowym takim, jak ja to mówię, popcorniakiem, prawda, że takim zapychaczem kinowych planów. Więc teoretycznie rozumiem, dlaczego takie filmy powstają i co za tym stoi. Ja się na nie jakoś za bardzo nie obrażam, ale też na nich jakoś bardzo nie czekam. Wydaje mi się, że powstaje na tyle dużo nowych, dziwnych, nietypowych horrorów, że mimo wszystko jesteś w stanie znaleźć coś, co będzie mimo wszystko nietuzinkowe. Horror jest w ogóle fajnym gatunkiem do śledzenia pod względem niezależnych produkcji, czyli tego, co się dzieje jakby zupełnie poza tym głównym obiegiem. Tutaj taki podrzucę wam tytuł, jeden z moich horrorów 10/10 z zeszłego roku, mianowicie, poczekajcie, tylko sobie zerknę, żeby dobrze podać tytuł, When the Devil Roams. To jest świetny, naprawdę świetny horror. Nie wiem, czy kojarzysz Hellbender. Kojarzę. Tak, i to jest jakby kolejny tytuł właśnie tej ekipy, która odpowiadała za Hellbender. W moim odczuciu dużo lepszy, naprawdę dużo lepszy, więc warto sprawdzić. W każdym razie wiesz, wydaje mi się, że to jest mimo wszystko wypośrodkowane, prawda? No jasne, tak jak mówisz, mamy tego nieszczęsnego Kubusia Puchatka, który... Nie zgodzę się, bo drugą część już widziałem. Nie wiem, czy ty widziałeś drugą część? Jeszcze nie. I właśnie chciałam się ciebie zapytać, czy rzeczywiście jest tak dobra, jak mówią, bo tutaj chciałam tylko tak dorzucić słowem podsumowania, że jeżeli ta druga okaże się rzeczywiście hitem, to można się spodziewać, że pociągnie za sobą kolejne jakieś plany na kolejne horrorowe wersje bajek, prawda? Kolejne horrorowe wersje bajek już są robione, bo niedawno robiłem w trakcie odcinka na żywo Pinokio będzie. Między innymi ma się pojawić, oj widzisz, wypadło mi nazwisko, facet, który grał diabła w filmie Konstantin oczywiście, Peter Stormare, on ma wystąpić w roli Geppetto. Według mnie nowy Kubuś Puchatek jest bardzo dobry. O wow, czyli jednak. Ja dałem ocenę bodajże 7/10. Nie będę zdradzał fabuły oczywiście, bo mam materiał, możecie obejrzeć recenzję, a także możecie obejrzeć taki zwany spoiler, tak, jeżeli chcecie wiedzieć, ale jest fajnie wyjaśnione, czemu pierwszy film był jaki był i tak dalej, i tak dalej. Jest wyjaśnione wszystko, bo też na przykład wiemy, że pojawia się inny aktor w roli Kubusia, tak? Nie Kubusia, Krzysia, że nowy aktor w roli Krzysia, jest nowy aktor, wszyscy ogólnie. To jest wszystko pokazane w ciekawy sposób. Dlaczego? Ważne, jak będziecie oglądali w kinie, jest scena po napisach. Ona jest akurat dosyć istotna dla całego, domyślam się, puchatkowersum. Niech tak będzie.
i widać, że jest więcej kasy włożone oczywiście w Puchatka. Super. Widać, że postarali się tym razem, że mieli pomysł. Postacie wyglądają inaczej. To też jest wytłumaczone, czemu to jest inaczej, więc nie chcę używać, bo to jest to dosyć ostatnio często używane stwierdzenie metafilm, ale rzeczywiście oni są samoświadomi tego, jak ten film oczekiwania były duże, ja też miałem przecież duże w stosunku do jedynki oczekiwania, wyszło jak wyszło, bo krótko mówiąc, jeżeli nie widziałeś Drogi widzu, droga Wicko, to pierwszy Kubuś Puchatek jest beznadziejny, naprawdę beznadziejny, nie nadaje się do niczego, jest dużo gorszy niż Teksańska masakra piłą mechaniczną 4. To jest taki mój odnośnik, bo po prostu dla mnie to też był szrot, ale w dwójce jest w ciekawy sposób pokazane. Oczywiście pojawia się więcej tych postaci, ponieważ mogą, gdyż kolejne wchodzą do domeny publicznej, bo mija te 95 lat od momentu, kiedy one się pojawiły, więc chyba Tygrysek kliknął na początku tego roku 95 lat, więc on się już mógł pojawić i tak dalej, i tak dalej. Więc według mnie jest dobre. Cały czas oczywiście jest bardzo krwawo, jak najbardziej. Jest dużo się tutaj dzieje i ludzie na prawo i na lewo kładą się pokodem, ale skoro lubisz slashery, to jesteś przyzwyczajona do tego, że idzie Jason z maczetą i po prostu nie ma zmiłuj. Tutaj po prostu, jeżeli nie jesteś Usain Bolt i na 100 nie potrafisz przebiec 10 sekund, no to cię nie ma, więc wiadomo jak jest. Zaraz będziemy patrzeć na wasze komentarze, ale według mnie tak to jest, że nowy Kubuś Puchatek jest ciekawą produkcją, co nie sam byłem zaskoczony, bo też byłem nastawiony, o jacie, no dobra, wiesz, to na takiej zasadzie, że obejrzę to, żebyś ty nie musiał, prawda? No ale byłem mówię, to można, to jednak można zrobić film, można mieć pomysł. Więc, wiesz co, bo wydaje mi się, sorry, bo wydaje mi się, że chyba największym problemem tej jedynki było to, że ona w zasadzie skończyła się na samej obietnicy, że obiecano nam, że będzie krwawy Kubuś Puchatek, wszyscy się na to najaraliśmy, krótko mówiąc, nie? Bo jednak rzeczywiście były oczekiwania bardzo wysokie, no ale tak w zasadzie na obietnicę się skończyło. I ja na przykład miałam bardzo podobnie, powiem Ci, z Kokainowym Misiem. Dla mnie zawód był na bardzo podobnym poziomie, że super obietnica jakiegoś tam totalnie odjechanego kampu, a ostatecznie za tą obietnicą nic nie szło. Dlatego super słyszeć, że dwójka jest rzeczywiście lepsza, bo tu jest potencjał, prawda, żeby na czymś zbudować coś fajnego. Wiesz co, ale takich filmów jest dużo. Tutaj wspomniałeś o Kokainowym Miśku. Dla mnie to był głupawy film, no ale rzeczywiście dodatkowo kręcony w Irlandii w czasach, kiedy cały świat się zatrzymał. Specjalnie nie wypowiadam tego słowa, bo wiadomo, że algorytm tylko słucha. I na przykład kolejną produkcją, która dużo obiecywała i tak chyba nie dowiozła do końca, był Slaughterhouse, bodajże taki o tym leniwcu, nie wiem czy widziałaś. A, jeszcze nie, ale właśnie obawiałam się, że to będzie podobny problem jak właśnie z Kubusiem Puchatkiem. Wiesz, no, oni tam się fajnie bawią konwencją, to jest rzeczywiście, można powiedzieć, zrobione straszak, wiesz, z przymrużeniem oka, nie no, z wielkim przymrużeniem oka. Cześć, Katarzyna Zamielska, witam Cię bardzo serdecznie na Instagramie i no można obejrzeć, tak samo na przykład tutaj patrzę, Nóż w nocnej ciszy. Tutaj jest rewelacyjna zabawa tytułem, ale tylko rzeczywiście i wyłącznie tytułem. Także tak to jest. Dobra, popatrzymy co piszecie, bo rzeczywiście tutaj jest pytań dużo. Cześć Marcin, sorry za spóźnienie, ale od tygodnia cały czas robię. Wiktor, normalnie spóźnienie. Żółta kartka, wiesz, jeszcze 3 żółte kartki i wylatujesz z boiska. Tydzień temu coś mam duże zamieszanie, ale jestem. Dzień dobry, pani Potwornickiej. Witajcie, hej. Fajnie, pozdrowienia z Wielkopolski. No niestety, Warta, Poznań poleciała. No i nie udało się, no ale trudno. Tak to jest. Jerewanicz. Była rozmowa o pierwszej części serii Obcy. Nie było jeszcze rozmowy, bo to wiadomo, że 45 lat. Wczoraj bodajże albo dzisiaj temu filmowi kliknęło, a słusznie Jerewanicz zaznaczył, bo nawet sam Ridley Scott mówi, że to bardziej jest horror niż film sci-fi. Popatrzymy, tutaj jest Wiktor, znowu się pisze. Proszę się od pierwszej części Kubusia odczepić. Cudny film, tak samo jak wszystkie filmy Marka Polonii i tak dalej. To są filmy arcydzieła kinematografii i są bezbłędne. Dziękuję. Wiktor, zgadzam się z tobą z jednym założeniem, że zupełnie nie masz racji. Naprawdę. Mark Polonia, znasz tego twórcę, możliwe, że, a jeżeli nie, to po prostu on takie filmy robi genialne, że to jest szkoda gadać. Kiedy wyszedł ten wspomniany Kokainowy Miś, on zrobił od razu film Kokainowy rekin. Asylum, tak?
Nie, sci-fi. Boże, mi się te wytwórnie zawsze mylą. Podrzućcie. Wiktor Z jest wielkim fanem właśnie tego Gentlemana. Podrzuć, w jakiej wytwórni on robi. I nawet coś ja oglądałem jego. Nie wiem, czy to on robił, albo robił Rekinsteina, albo robił to drugie Badziewie, czy nie. Berdemik robił ktoś inny, czyli Rekinsteina on musiał pewnie robić. Masakrycznie. Stasik, Puchniwers rządzi. No, mam nadzieję, że jeżeli pozostałe filmy będą tak dobre jak dwójka, no to może być całkiem ciekawie. Cześć, co ominąłem? Różne takie, no pewnie, że ominąłeś. Człowiek, my tu już 3 godziny mówimy, już przeszliśmy od filmów grozy, wiesz, 1920, musisz wrócić, musisz cofnąć, naprawdę. Dobra, patrzymy dalej. Katarzyna Dobak z Facebooka. Pierwszy Puchatek, najgorszy horror ubiegłego roku, część druga będzie najlepszym? Pytanie jest, nie wiem, w tym roku wydaje mi się, że część druga ma dużą konkurencję, bo jest mnóstwo filmów. Zresztą chyba wybraliście, bo widzowie na kanale już od kilkunastu lat wybierają najgorsze i najlepsze filmy. I Puchatek bodajże był najgorszym zeszłorocznym filmem, co akurat specjalnie chyba nikogo nie dziwi. Ale jest kilka produkcji w tym roku, które mi się wydaje już mogą się, że tak powiem, pobić o statuetkę najlepszego horroru. Omen na przykład, bardzo mi się podobał. Mi też bo rzeczywiście to było coś pięknego. Mieliśmy porównanie, tak? Nie tak dawno, relatywnie nie tak dawno mieliśmy tą koszmarną teksańską masakrę piłomechaniczną od Netflixa. O Jezu, no. Według mnie to bolało, to była kontynuacja. Dostaliśmy 2 części, tak, Halloween, które też niespecjalnie robiło, więc rzeczywiście tego jest mnóstwo, tych wszystkich filmów, które rozbudziły. A tak pytanie jest, czy część druga będzie najlepszym i jakie byś na przykład, ktoś przychodzi do ciebie i słuchaj Marta, poleć jakiś dobry horror, bez podziału na gatunki, nie interesuje mnie, czy są duchy, czy jest slasher, czy jest psychol. Ja byś tam mogę na przykład rzucić naszym widzom 3 tytuły, które śmiało możesz powiedzieć, polecam. O rany. To jest najgorsze pytanie ever. Albo jeszcze, ale... Czy kojarzysz może ten film, co tam taki facet był i w ogóle ja mówię, człowieku konkretny, ty się na filmach znasz, to ty wiesz. Ale rozumiem, że nie ogranicza mnie dekada. Nie, jedziesz. Dobra, to słuchajcie, pierwszy film to jest film, który polecam każdemu. Skoro mówimy o kontynuacjach i o tym, jakimi prawami rządzą się kontynuacje i na jakie błędy twórcy najczęściej popełniają, to ja chciałabym przede wszystkim polecić Wam Bal Maturalny 2. Witaj Mary Lou. Na pewno będziemy go omawiać w Kobietach Eksploatacji, bo to jest moim zdaniem jeden z moich ukochanych slasherów, horrorów w ogóle. To jest film w ogóle, który był pomyślany na początku jako standalone movie. Z pierwszym Balem Maturalnym tak naprawdę go łączy chyba tylko i wyłącznie nazwa szkoły, ale no oczywiście, tak jak wspomnieliśmy, w przypadku slasherów często było tak, że taśmowo je produkowano, prawda, więc gdzieś tutaj się chyba chcieli podczepić pod ten sukces pierwszego, który ma przecież Jamie Lee Curtis, prawda, więc ale niestety to był gwóźdź do trumny dla tego filmu, bo Bal Maturalny 2 jest filmem totalnie innym niż pierwsza część. Jest zabawny, jest sprośny, świetnie bawi się figurą Final Girl dziewicy, prawda? Bo tutaj tytułowa Mary Lou jest jedną wielką ladacznicą. Tam jedna chyba z pierwszych scen w tym filmie rozgrywa się w konfesjonale. Mary Lou spowiada się z grzesznych zabaw z chłopcami i tam, wiesz, ksiądz ją tam od czci i wiary tam odżegnuje i ona na koniec na konfesjonale pisze: chcesz się zabawić, dzwoń do Mary Lou. Więc generalnie totalnie jajcarski slasher, świetnie zrobiony. I wiesz co, tam jest w ogóle dużo takich fajnych scen o takiej estetyce koszmaru sennego. Z tego co pamiętam, to chyba przy tej dwójce pracował gościu z Koszmaru z ulicy Wiązów, jeżeli chodzi o tam techniczne sprawy, więc jakby te podobieństwa są ewidentne.
Więc co ja bym jeszcze mogła polecić? Zobaczę sobie, co ja mam tutaj w ściągawce. Wiesz co, na przykład Deranged. To jest, w same starocie polecam, zupełnie nie wiem czemu. Deranged to jest taki film eksploatacji, który powstał w 1974 roku, czyli wtedy, gdy teksańska masakra, która w tym roku kończy 50 lat, szybka matematyka, Jezu. I wiesz co, i Deranged, no to jest super film, bo to jest też film oparty na historii Eda Geina, tylko jest pod wieloma względami jeszcze bardziej taki trashowy, obskurny i w ogóle paskudny niż właśnie teksańska masakra. Ta postać właśnie tego pana, którego tutaj widać, Ezra, tak. Ezra Cobb, no jest totalnym w ogóle psychopatą, oczywiście z mommy issues, wszystkiego dobrego dla wszystkich mam, bo przecież rozmawiamy w Dzień Matki. To jest chyba pan w ogóle, który grał w Kevinie, no właśnie. Kevinie, oczywiście, on tego gentlemana, który odśnieżał. Tak, no, dokładnie. Oczywiście. I Kevin bardzo się go tam bał, więc pewnie kojarzy. Widać Christine, chociażby Bliskie spotkanie trzeciego stopnia, które możecie zobaczyć. Różnego rodzaju Ucieczka z Alcatraz. Tak, to jest ten film z Clintem Eastwoodem, też myślałem, on nam sobie palce obcina. Bo ma zatargi z naczelnikiem, który jest strasznym dupkiem. No ale to się zdarza. Zaraz wrócimy do waszych pytań, tylko jeszcze chwileczkę tutaj. Tak, jeszcze totalnie jeden tytuł. Znaczy, to w zasadzie może twórca taki ogólny, bo wspomniałeś przedtem na początku, że omawiasz Dario Argento tak. i w ogóle włoskie klasyki. To chciałabym tak zbiorczo polecić horrory innego Włocha, Michele Soaviego, który jest moim zdaniem z tego panteonu słynnych Włochów chyba najmniej znany, a on też z Argento czy z Fulcini, Jezu, dobra, nie będę mówić, bo teraz mi oczywiście wyleciało. W każdym razie nakręcił świetne horrory, mój ukochany O miłości i śmierci, to jest taki horror, czarna komedia, rozgrywa się w okolicy takiej jesiennej, czyli na Halloween to jest idealny film, jest mocno groteskowy, mamy tam jakichś zombiaków, Della Morte chyba tak jest, tak brzmi oryginalny tytuł, właśnie, O miłości i śmierci. No jest przepiękny, jest taki, wiesz, gotycki, świetne bohaterki. No, Rupert Everett znowuż. Rupert Everett w głównej roli jest po prostu przepiękny, mówię zarówno o wyglądzie, jak i o charakterze jego postaci, jest taki bardzo melancholijny wręcz, więc w połączeniu z tą scenerią cmentarną, no to jest genialny. Także to moja trójka. To jest super, można oglądać. Tak, ja akurat Dario Argento teraz omawiam, to będzie w sumie chyba, patrzymy ostatnio 18 tygodni, bo nie wszystkie filmy jego omawiam, tylko właśnie tam wybrane te straszaki, to jeden film co tydzień, więc to będzie 18 tygodni, więc tak gdzieś spokojnie do września chyba posiedzimy przy okazji Dario Argento, a dla mnie to akurat jest nowość, bo ja niespecjalnie właśnie kino Dario Argento znałem i to mnie cieszy, wiesz, to jest fajne, kiedy ty w końcu nie musisz coś komuś polecać, tylko widzowie mówią, słuchaj stary, a zobacz na przykład to. Ja to zawsze bardzo często, ależ piękna redundancja. Ja to często powtarzam, że jednym z filmów, które mi widzowie polecili i z którego byłem bardzo zadowolony, to jest film Lee Wanella, Upgrade. To jest nieznany film Lee Wannell, wiadomo, twórca między innymi Piły, i świetnie, naprawdę świetnie się to oglądało, taki film powiedzmy horrorowato sci-fi, dobrze się rzeczywiście się ogląda. Dobra, już patrzymy dalej, co tutaj piszecie, czyli widać, że jeśli ma się dużo pieniędzy, można jednak z byle czego stworzyć coś, co wygląda na dobre i pozostanie horrormaniaką na lata. No rzeczywiście tak to jest. Dobrze wiesz, że w horrorze to akurat nie chodzi o to, że były wybitne kreacje aktorskie, żeby było nie wiadomo jaki zawiły wątek, te zgony, to straszenie, jak zwał, tak zwał, w zależności od gatunku, musi po prostu być interesująca. A to, czy tam użyto 50 hektolitrów wody zabarwionej na czerwono, czy nie, oczywiście. To jest różnie. Cześć Misio, witam Cię bardzo serdecznie. Tutaj, proszę bardzo, do Marka Polonii. Mark Polonia kręci pod szyldem Polonia Brothers Entertainment, założoną przez niego i jego brata. Oni wydali Rekinsteina, trylogię Camp Blood czy Jurassic World. Jurassic World? Chyba nie bardzo.
Może chyba, że jakiś tam mniejszy ten Jurassic Tak. World, no bo to nie wydaje mi się, żeby tak jest. Chociaż już zapowiedzieli teraz już kolejne produkcje. Patrzymy dalej, co tutaj jest. Różne takie pytanie do potwierdznickie. Co sądzisz o ulubionym filmie Marcina, czyli o Lśnieniu z Kubricka z 1980 roku? Co Tutaj sądzę? muszę sprostować. No mów, no. Nie, mów ty, przepraszam, mów pierwszy. Nie lubię. Nie lubię. Nie lubisz? Według mnie przy okazji tego filmu jestem team Stephen King, który również mówi, że Stanley Kubrick skopał sprawę, nie zrobił dobrego horroru, nie przekazał ducha książki, tego co tam powinno być i po prostu film jest tak naprawdę legendą. Dużo więcej się mówi o tym, jak Kubrick traktował między innymi Shelley Duvall na planie, jak tam to się działo, niż rzeczywiście wszystko miało związek z filmem. Więc ja Lśnienia z Jackiem Nicholsonem, genialnym w tym filmie, ale no wiadomo, nie zawsze aktor musi być zły w złym filmie, czasami jak Jack Nicholson jest rewelacyjny, ale ja tego filmu, krótko mówiąc, nie lubię. Mieliśmy polemikę właśnie kiedyś z Rafałem z Galerii Horroru, on był team Lśnienie, ja byłem team Dziecko Rozmary Romana Polańskiego. O, no w takim zestawieniu to zdecydowanie dziecko wygrywa. Jeżeli chodzi o Lśnienie, to cóż mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć tylko jedno. Justice for Wendy Torrance. Powiem ci, że mnie przeraża skala hejtu, jaka wylała się na tą postać, na tą bohaterkę. Ludzie, kto normalny wytrzymałby z takim facetem, z takim mężem jak Jack Torrance? Come on! Moim zdaniem Wendy Shelley po pierwsze zagrała. Tak, Shelley Duvall. Po pierwsze, zagrała Wendy świetnie. Ja w ogóle nie rozumiem tych zarzutów, że ona jest złą aktorką, że ona, nie wiem, źle się wcieliła w tą postać, bo ona dokładnie taka miała być. Jeżeli chodzi o Lśnienie, to powiem wam, że ja bardziej ten film doceniam za jakieś technikalia, za to, jak ten film wygląda, niż koniecznie jako historię jako taką, prawda? No bo co tu dużo mówić, no wygląda rzeczywiście pięknie, wszystkie te symetryczne ujęcia, użycie kolorów, zima, no otoczenie, no to jest wszystko bajeczne, prawda? No i aktorstwo, no jest no, na rewelacyjnym poziomie, ale powiem ci, jeżeli chodzi o takie klasyczne horrory, to do Lśnienia wracam stosunkowo rzadko, natomiast no, Dziecko Rozmary też sobie odświeżałam niedawno i to jest po prostu top of the top, naprawdę. A wiesz co, nie wiem, czy też trafiłeś na tą informację, że też planowany jest prequel Dziecka Rozmary, czy nowa wersja? Gdzieś mi mignęła taka informacja. Nie wiem, na ile to jest prawda, a na ile jakaś plotka, ale mam nadzieję, że jednak plotka. Tak, robiłem to przy okazji jednego z odcinków. No, je zrobiłem, ponieważ fajnie się rzeczywiście teraz przyjęły. No nie wszystko, bo oczywiście mowa o tym nowym, że tak powiem, egzorcyście Believer, ale tam rzeczywiście zgadzało się chyba finanse, z tego co kojarzę, a przy okazji nowego Omenu zgadza się wszystko, więc ktoś tam wymyślił, że skoro oni mogą zrobić prequel, czyli dla tych, którzy nie wiedzą, fabuła opowiadamy to, co się wydarzyło przed pierwszą częścią, no to tutaj musimy też chwycić. No to jest cytując Kabaret Nonówka, to jest głupia głupota. No no tym bardziej, że się może udać i nie musi. No to jest wiadomo, że oni w tym momencie żerują na tym, że ty znasz, że ja znam, prawda, tak. że takie osoby, które trzymały Marlę Rodowicz do chrztu jak ja, pamiętają to i teraz teraz ja pójdę na przykład ze swoim synem, bo chcę zobaczyć, co się dzieje, prawda, jak może pokazać, a przy okazji zgarniemy tych wszystkich modzioli, tych wszystkich wstrętnych dzieciaków, co mają po 18-20 lat i rzeczywiście zrobimy kasę. No i to jest tylko i wyłącznie tak jest. Tak jak zawsze moi widzowie powtarzają, włoska firma Vittorio Mamona, Lorenzo Casucci i Johnny Szmal musi się zgadzać. No tak, tym bardziej, że wydaje mi się, że akurat Dziecko Rozmary Polańskiego samo w sobie było na tyle progresywnym filmem, biorąc pod uwagę czas, gdy powstawało, że tutaj naprawdę w moim odczuciu nie ma jakby jakiejś płaszczyzny, żeby coś tu odnowić, coś dopowiedzieć.
prawda, no bo przecież Dziecko Rozmery ma bardzo feministyczny, prokobiecy wydźwięk, więc wiesz, tutaj piję do tego, że dużo osób narzeka na współczesne horrory, bo są takie strasznie poprawne politycznie, prawda? No wiesz, przykładając tą... sorry, miało nie być polityki. Ale wiesz... Jeżeli jest temat użyty jak najbardziej konkretnie, to nie ma problemu. Chodzi mi o to, żeby nie mówić, że ja wolę tych, a to co robią ci, a to... Myślę, że my tutaj robimy w kulturze. Tak, już przechodzę do meritum. W każdym razie wydaje mi się, że przykładając jakby tą miarę ocen współczesnych horrorów na Dziecko Rozmery, no to już Dziecko Rozmery było poprawnym politycznie horrorem, prawda? No bo przecież tutaj jest mocno feministyczny kobiecy wydźwięk w tym filmie, więc zupełnie nie rozumiem, co by tu można było odświeżyć. No, natomiast Omen wypadł świetnie. Świetnie, co tu dużo mówić, prawda? Jeżeli nie widzieliście Omena, tego nowego, to tylko powiem, że zostawili sobie bramę floriańską do kolejnych części. Niestety. Które, jak tak naprawdę pomyślimy, to one mogą iść paralelnie do tego, co my znamy z filmu z Gregory Peckiem i tych pozostałych. Oczywiście między innymi z samym Neilem. Też Omen oczywiście omawiałem w cyklu Kultowe Horrory, więc zobaczymy, jak to będzie. Ja chyba jestem zwolennikiem tego. Zrobiliśmy dobry film, była niespodziewanka, że wyszło tak dobrze. Dziękuję bardzo, zostawiamy. Dokładnie. Ale wiadomo, to się musi się zgadzać. Tak, Wiktor, tutaj widzę, że jest pytanie, czy pani prowadzi kobiety eksploatacji, domyślam się, w konglomeracie. Tak jest, to ja. W tym momencie jeszcze nie ma, bo oczywiście nie zdążyłem, bo dopiero ustaliliśmy wcześniej, ale wrzuciłem wam na czacie link właśnie do konglomeratu podcastowego. Później oczywiście będzie w opisie, także możecie spokojnie sobie kliknąć i zobaczyć. Ja oczywiście zapomniałem powiedzieć, że odcinek jak najbardziej zostaje na YouTubie, zostaje na Facebooku, Twitchu, gdzie tam tylko sobie oczywiście oglądacie. Także spokojnie możecie później do tego wrócić. Za 2 albo 3 dni będzie dostępny na Spotify'u i na wszystkich tych miejscach, we wszystkich tych miejscach, przepraszam, gdzie słuchacie sobie podcastów, także jak najbardziej. A jak lubić takie rozmowy, to wiadomo, trylogia prawdziwego kinomaniaka. Po pierwsze subskrypcja, po drugie dzwonek z opcją wszystko, a po trzecie co? Po trzecie łapa, ale łapa to tylko i wyłącznie dla algorytmu, żeby im się śmigało, żeby coraz więcej osób dołączało do naszej rozmowy. Pytanie jest od Jurka Piechoty. Pytanie sztampa, ale jaki horror był dla ciebie najgorszy pod względem oglądania? Zabierasz mi pytania, Jurek, no ale niech będzie. Jaki uznajmy, że połączone. Dokładnie, połączone się. Najgorszy pod względem oglądania, okropności na ekranie, fabuły oraz najzabawniejszy, śmieszny. No to mamy 4 pytania w jednym. Wow. Ja je zostawię tutaj na ekranie, więc żebyś mogła się do niego odnieść, a ja sobie łyknę herbatki. Dobra, najgorszy. Zależy w jakim rozumieniu, bo najgorszy w konkretnym jakby wiesz, rozumieniu może oznaczać bardzo dobry film, ale umówmy się na to... Najgorszy, głupi, zły. Tak. Albo wiesz co, zacznę od okropności może, bo to jest mój ulubiony temat. Jeżeli chodzi o okropności, to chyba bym wymieniła taki... Boże, z Hongkong, bo to jest chyba ten film z tej Cat 3, czyli Man Behind the Sun. To jest nadal taki film, który gdzieś tam bardzo, bardzo mocno mnie wykręca. To był jeden z takich filmów, które gdzieś tam zawsze krążyły jako ten tytuł, który wiesz, był dla tych młodych horroromaniaków tym takim sprawdzianem. Jak obejrzysz to wytrzymasz wszystko. I tam rzeczywiście się dzieje dużo takich niefajnych rzeczy. Plotka głosiła, że podobno w jednej ze scen nawet ginęły prawdziwe zwierzęta. Nie wiem, jak było rzeczywiście, bo kiedyś robiłam jakiś research odnośnie tego filmu i spotykałam się jakby z 2 różnymi wersjami, no ale to jest taki naprawdę konkretny film, jeżeli chodzi o taką zawartość makabry. Ja tak mam z serbskim. Też miałam serbski film wymienić. No, serbski jest mocny, ale serbski
na przykład powiem Ci, że mi bardzo podoba się w tym filmie to, jak on jest ogólnie zrobiony, bo tam jest całkiem technicznie naprawdę na wysokim, fajnym poziomie, ma naprawdę udaną muzykę, ale dobra. To jest w ogóle dobry film, naprawdę. Tak. Inna sprawa, wiesz, ja na ten film pewnie inaczej patrzył powiedzmy 20 lat temu, a teraz jako ojciec, nie zdradzając fabuły, co tam się dzieje, no to rzeczywiście nawet na ramię będę tego filmu obejrzeć, musiałem sobie zrobić przerwę, no ale dobra, tyle o mnie. Dalej. Dobra, najzabawniejszy, śmieszny, o rany. Teraz mi nie przychodzi jakiś konkretny film do głowy, ale na przykład bardzo, bardzo dobrze się bawiłam na takim współczesnym horrorze, kurczę, o dwóch takich pisarzach, którzy straszą siebie nawzajem. To chyba było Scare Me, jakoś tak. Jakoś tak ten tytuł brzmiał. Pozwolę sobie teraz szybko sprawdzić. Sprawdza i jak najbardziej nie ma sprawy. Tak jest, Scare Me z 2020 roku. To jest trochę taki, wiesz, ten film Kena Russella, Boże, Gotyk. Ja tak nie mam pamięci do tytułów, że to jest masakra. W każdym razie to jest taki właśnie trochę vibe pisania sobie strasznych historii, straszenia siebie nawzajem, więc ten film jest niezły jako horror, ale jest też przezabawny, jeżeli chodzi o to, o właśnie ten. Jest przezabawny pod względem tego, jak w ogóle buduje się grozę, dlatego dla fanów horrorów to może być fajna taka właśnie macham rękami, więc po prostu wszystko mi leci. Taka właśnie fajna meta tekstualna zabawa, także to polecam. I co tutaj mamy jeszcze? Czyli tak, najzabawniejszy, śmieszny, okropności, najgorszy. To jest trudne pytanie, bo powiem Wam, że ja z reguły wychodzę z pozycji takiej raczej entuzjastki. Nie skupiam się za bardzo na filmach, które mi się nie podobały, które z jakiegoś powodu uważam za złe, a horrory darzę już taką wyjątkową miłością, że ciężko mi się mówi o takich, które mi się nie podobały. Ale powiem Ci, że na przykład nigdy nie byłam fanką Ducha. Nie wiem, jakoś kompletnie ten film w moim odczuciu się źle zestarzał. Nie straszy już, jeżeli chodzi o takie standardy zarówno współczesne, jak i te, które dotyczyły horrorów z tamtego okresu, więc nie będę tutaj jakoś za bardzo grzebać w pamięci i wiecie, to jest jakby opinia totalnie subiektywna, bo wiadomo, Duch jest takim tytułem, który rzeczywiście gdzieś tam gatunek pchnął do przodu, ale no ja jakby totalnie się od tego filmu odbiłam. Być może jest też tak, że trochę straszny film zepsuł mi ducha, podobnie jak zresztą Egzorcystę. Powiem Ci, że ja na Egzorcystę już nie mogę patrzeć, już po prostu tak mi przesiąkł ten film strasznym filmem, że to jest katastrofa. Oczywiście, jeżeli mowa jest o duchu, to nie chodzi o ten film z Patrickiem Swayze, tylko oczywiście o Poltergeistach sprzed wielu lat. Tak. Bo to wiadomo, że polscy tytułolodzy potrafią to różnie wymyślić. Zgadza się, nawet z tego co pamiętam, była też parodia Egzorcysty, wiesz, była zrobiona osobno, nie to, że tam mamy tylko i wyłącznie, bodajże w drugim strasznym filmie mamy tam tylko tą scenę oczywiście z Jamesem Woodsem, ale tam było coś innego. W ogóle tam zamiast Jamesa Woodsa ktoś inny, ja o tym robiłem materiał, ktoś inny miał wystąpić, pamiętam, i to jakiś zawodowy Marlon Brando. To miał być Marlon Brando. Tak, i oni się już zgodził i podpisali kontrakt i zaczęli kręcić, ale niestety Marlon Brando już był na tyle chory, że bodajże nakręcili tam chyba ze 2 czy 3 godziny i po prostu już dalej nie mógł, więc że tak powiem w trybie awaryjnym poprosili Jamesa Woodsa, stary, wbijesz tutaj szybko i nie było problemu, ale to miał być i był już obsadzony Marlon Brando, więc po prostu super. A zresztą tak a propos Marlona Brando, teraz widziałem zdjęcia Billego Zane'a. Cudownie wygląda. Jak wygląda, właśnie teraz kręcą biopic o Marlonie Brando. Tak mówię, dziękuję bardzo, już wiem, kto wtedy w tym roku dostanie Oscara za charakteryzację. Tak. Masakrycznie. Dobra, czy jakiś jeszcze tutaj gatunek, pytanie, jeżeli chodzi o Jurka zostało, czy już poruszyłaś wszystkie? Chyba wszystkie. Jeżeli nie, to sobie dogadamy za chwilę. Zaraz wrócę do waszych pytań, ale muszę też zadać swoje, bo oczywiście mam takowe i pewnie mówiliśmy tutaj dużo właśnie o starszych, o nowszych, a czy jest jakaś produkcja, która ma wyjść, umówmy się, w przeciągu najbliższego 24-25, na którą czekasz, którą zapowiedziano i mówisz, o kurczę, to robi
Ari Aster, muszę zobaczyć. Albo to rzeczywiście będzie o takiej tematyce, jaka mnie najbardziej interesuje. Czy jest jakaś taka produkcja, na którą wyczekujesz bardzo? Wiesz co, już sobie sprawdzam, bo oczywiście tak jak mówiłam, nie mam pamięci do tytułów. Tak, wiesz co, ja się skupię na konkretnie najbliższych miesiącach, bo tutaj pojawią się dwa takie filmy, na które czekam bardzo, bardzo, bardzo. Oczywiście chodzi o Maxine, czyli tutaj trochę te zapowiedzi są takie trochę w duchu Giallo, czy Giallo, przepraszam, momentami, więc to jest takie top of the top. No i oczywiście Longlegs z moją ukochaną Maiką Monroe, którą uwielbiam, ubóstwiam we wszystkim, czym się pojawi. No i oczywiście Oz Perkins, który nakręcił jeden z naprawdę moich ulubionych współczesnych horrorów, czyli Małgosię i Jasia, który wygląda przepięknie. No i tutaj wydaje mi się, że to może być fajna rzecz, bo mamy Nicolasa Cage'a, mamy Maikę Monroe i mamy Kiernan Shipkę, czyli też taką młodą dziewczynę horroru, młodą scream queen, prawda? Więc rzeczywiście obsada może być fajna. Więc to są chyba dwa takie tytuły, na które czekam najbardziej na świecie i powiem Ci, że też jestem ciekawa, jaki plan ma Ti West na to, aby tą swoją trylogię zakończyć, bo zarówno X, jak i Pearl to są filmy teoretycznie pod wieloma względami podobne, ale jakby zupełnie osobne też, więc bardzo mnie ciekawi Maxine, więc rzeczywiście ten rok dopisuje pod względem fajnych filmów, więc lato będzie konkretne. Super i to dobrze, bo ja oczywiście nie chcę zabrzmieć jak jakiś staruch, mimo że jestem, ale rzeczywiście były takie lata ostatnie, że proszę bardzo, znowuż brak dobrego horroru. Jak już to się pojawiło, jak rzucaliśmy pierwsze Halloween z tej nowej trylogii, które się okazało rzeczywiście ciekawe, intrygujące, no to dwie kolejne części już były takie, że po prostu ilość apapu połykana przy oglądaniu tego filmu, domyślam się, że apteki były bardzo zadowolone. No i rzeczywiście nie wyglądało to dobrze, a teraz rzeczywiście nie tylko mamy mnóstwo kontynuacji wszelkiego rodzaju, bo jak nawet popatrzymy, to i oczywiście i naznaczony, i teraz kręcą kolejny 7 Krzyk, mimo że z przejściami, ale wiadomo, ale kręcą i tak dalej, ale też powstaje mnóstwo nowych autorskich produkcji. Ja tak w międzyczasie sobie przejrzałem właśnie, jak tak rozmawialiśmy, był niedawno, w zeszłym roku taki film Dobry Piesek, to jest film skandynawski, bardzo na przykład dziwny film, bardzo straszak w pewien sposób, ale rzeczywiście najbardziej intrygujący. I takich produkcji dostajemy dużo, że rzeczywiście na tym, powiedzmy na tym oborniku, który tam właśnie jest, jak ten powiedzmy egzorcysta kolejny, jak te powiedzmy próby wskrzeszenia czegoś, niestety nie wychodzi, ale udają się rzeczywiście takie gdzieś perełki przejdą. Nie będę tutaj cytował detektywa Rutkowskiego, który ostatnio się wypowiadał o Natalii Janoszek, ale mniejsza o większość, to jest w ogóle agent, ale to już temat na inną rozmowę. Czyli fajnie, czyli masz kilka produkcji, na które oczekujesz, a film albo postać, nieważne, którą byś chciała, żeby powstał nowy film, kontynuacja, tak zwany reboot od początku, co by to miało być? Jakbyś miała wybrać, masz moc sprawczą, dostajesz 20 milionów i ty wskazujesz, jaki film będzie zrobiony na nowo. O nie. Czekaj, tylko czek wypiszę. Jejku, wiesz co, ja na przykład strasznie ubolewam, że Spyglass okazali się takimi mędami i po prostu potraktowali Melissę Barrerę tak, a nie inaczej, bo jakby miała te 20 milionów dolców, to totalnie bym przeznaczyła tą kasę na to, aby pokazać dalsze losy Sam i Carpenter, tak. Tak, to jest po prostu cios prosto w serce dla mnie i w ogóle teraz jeszcze jak okazało się, że
Neve Campbell tak okropnie podlizuje się tym włodarzom i uważa, że ona tak strasznie wystarała się o tą większą garzę, to jest w ogóle dla mnie dno i w ogóle 10 metrów mułu, więc tak, nakręciłabym swój krzyk z siostrami Carpenter i oddała im sprawiedliwość, tym bardziej, że no 6 mi osobiście się nie podobała, ale no miała fajne, kurczę, zakończenie i tu był naprawdę punkt wyjścia do opowiedzenia czegoś fajnego. Nie śmieję się z siebie, tylko tutaj... Nie, właśnie też widzę. Wiktor napisał, jak miał 20 milionów, to wznowiłbym Rekinsteina, albo dałbym Jamesowi Nguyenowy mikrofon. James Nguyen to jest ten facet, panie i panowie, co nakręcił Ptakodemię, Birdemic. To po prostu było beznadziejnie. Ja akurat recenzję zrobiłem tego i ona już, z tego co pamiętam, jest dostępna dla wspierających, więc jest po prostu tak, super. to jest kult. A wolisz krzyk Wesa Cravena, czy krzyk ten ostatni, współczesny? No. O rany, jasne, że Wesa Cravena. Tutaj jestem totalna boomeroza, ale w ogóle ja tak do 4. części to Krzykowi wybaczałam naprawdę bardzo dużo. Ja na przykład bardzo lubię 3, która jest dość powszechnie hejtowana, czy chociażby 4, która ma świetnego Kalkina Rory'ego chyba, Rory Kalkin chyba tam gra, no jest wow, kapitalną postacią i wiesz co, i najbardziej zła jestem na najnowszy Krzyk za to, jak totalnie zmarnowali postać, w którą wciela się Hayden Panettiere, nie wiem czy dobrze odmieniam nazwisko. Nie ma znaczenia. W każdym razie no bardzo żałowałam, że sprowadzili tą postać do takiej po prostu zapchaj dziury i też takiego haczyka na fanów, w ogóle nie dając aktorce żadnego takiego, wiesz, mięcha aktorskiego, więc żeby było co zagrać. Dokładnie tak, więc no, krzyki Wesa Cravena były no, przeboskie, ale wiesz, nawet przypominając sobie 5. Krzyk, tam było dużo takich smaczków ku jego czci, prawda, imię bohatera, czy nawet tam chyba w którymś momencie imprezy pojawia się toast za Wesa, prawda, więc zarówno za bohatera, jak i za reżysera, no i to było bardzo fajne. Więc mi się krzyki bardzo podobały, no ale tak jak mówię, Justice for Sisters Carpenter. Ale w ogóle Wes Craven tam się fajnie bawił fabułą, chociażby no, siostry Carpenter, oczywiście, to nawiązanie do innego geniusza horrorów, do Carpentera jak najbardziej. Jest. Ale też na przykład Billy Loomis. Czemu się nazywa Loomis? Ponieważ jeżeli panie i panowie pamiętacie, to mamy to oczywiście w Halloween, a jeżeli cofniemy się jeszcze wcześniej, to mamy to również w Psychozie, więc to rzeczywiście tak jest wszystko połączone. Także widzisz, nie tylko piękna buźka, ale też coś wiemy. Kino ze sobą rozmawia, słuchajcie, naprawdę. Co za głupoty gadam, ale jest dobry, jest fajnie i słuchajcie, tak właśnie bardzo lubię. I dokładnie wiecie, widzowie, którzy tutaj są ze mną od wielu lat, dokładnie wiecie, że o to wszystkim chodzi i ma być dobrze, ma być sensownie, ma być ciekawie. Coś miałem powiedzieć, oczywiście i mi wyszło z głowy, ale może się za chwilę przypomni. Okej, mamy kilka znowuż pytań od widzów, już czytamy. Różne takie. Jakie obejrzałaś ekranizacje Kinga i które były najlepsze, a które najgorsze? Kurczę. Zastanów się, bo z Kingiem jest ten problem, że zresztą tak samo jak z Deanem Kuntzem, ciężko wymienić naprawdę których się nie widziało. Których się nie widziało to raz, a tak naprawdę powiedzieć o rzeczywiście dobre. Jak już widzisz, jak już mówisz o dobrej ekranizacji Kinga, to jest albo Zielona Mila, albo Skazani na Shawshank, co nie? No ale to już różnie. No dobra. Ja raczej nie będę tutaj jakoś bardzo oryginalna. Najlepsza chyba była Carrie mimo wszystko, bo tutaj takie... Misery też, ale Carrie jednak jest wyżej, bo wydaje mi się, że Sissy Spacek świetnie oddała taki, jakby to powiedzieć, emocjonalność Carrie, taką tkliwość, więc jakby ona ten film totalnie wyniosła wyżej, więc najlepsza to będzie zdecydowanie Carrie, no tym bardziej, że też miała, wydaje mi się, bardzo duży wpływ na to,
jak też były kobiety pokazywane w horrorze, to zawsze jest coś, co mnie interesuje, co lubię, co przykuwa moją uwagę. Cały ten wątek tej nieszczęsnej menstruacji, to jak to wybrzmiewa zarówno w książce, jak i w filmie, no to wydaje mi się, że jest oddane 1:1, jeżeli chodzi o emocjonalność, no ale tutaj pamiętajmy, że tą scenę pomagała Kingowi napisać jego żona, więc dlatego ona rzeczywiście wybrzmiewa tak wiarygodnie. A najgorsza ekranizacja to jest duży będzie, tak. Nie wiem, może tutaj się narażę niektórym, ale oglądałam niedawno po raz pierwszy Miasteczko Salem i trochę w moim odczuciu źle się zestarzał ten film. Tym bardziej, że miałam wciąż w pamięci książkę, którą bardzo, bardzo dawno czytałam. No i zupełnie nie odnalazłam jakby tych emocji w tym filmie, tym bardziej, że na świeżo mam teraz serial From, który bardzo mocno czerpie z Miasteczka Salem, więc no to miasteczko zdecydowanie mnie zawiodło. O takich rzeczach jak cmentarz dla zwierzaków to myślę, że nie ma sensu wspominać, bo wszyscy wiemy, jak te filmy wyglądają. To jest problem z Kingiem, że nawet bo niedawno oglądałem właśnie z moją córką, oglądaliśmy tą nową wersję. No i tam właśnie nabijałem się z Kinga, że King ma problemy z zakończeniami. Tak. To rzeczywiście się zgodzę. Ja w ogóle oprócz tego, że oczywiście widziałem to przeczytałem również to i jakbym na przykład ktoś mi dał książkę i powiedział, słuchaj stary, przeczytaj i powiedz, co myślisz, czy to jest geniusz, to bym powiedział, że to nie jest geniusz. Jest słabo. Tam jest taka, no nie będę mówił, bo wiadomo, że algorytm słucha, ale czytałeś książkę może? Tak. Mhm. Tam jest ta scena z naszą koleżanką i tymi dzieciakami w kanałach. Już po wszystkim. To ja stwierdziłem, King, stary, co ty brałeś? No nie wiem, co ty brałeś, ale następnym razem, jak będziesz pisał książkę, to weź połowę, bo są takie sceny w tej książce, których się po prostu nie da, rzeczywiście nie da się tego czytać, a ja ogólnie też czytałem Kinga kiedy pisał pod pseudonimem jako Richard Bachman, bo też mu się zdarzyło, bo czytałem między innymi Uciekiniera z Arnoldem Schwarzeneggerem. O, to jest fajne. Dużo bardziej zmieniony, powstaje nowa wersja oczywiście, czy chociażby Regulatorów, chyba taki jest polski tytuł. Tak. No to rzeczywiście z tym było różnie, ale i tak wiadomo, że Frank Darabont uchodzi za mistrza Kinga, bo to Zielona Mila, bo to rzeczywiście dobre skazania Shawshank, no i potem bardzo dziwny film pod tytułem Mgła. Nie wiadomo za bardzo, o co chodziło. Tak. Patent był dwa genialne filmy, a potem tak sobie. Ale jeżeli chodzi o te dziwne sceny z to, wszyscy wiemy, o co chodzi, to King miał jakieś w ogóle takie dziwne fazy też w grze Geralda. Nie wiem, czy czytałem. Nie czytałem. O, dobra, to okej, nie będę opowiadać, bo... Możesz śmiało, ja nie jestem wielkim wielbicielem Kinga, znam jego kilka produkcji, znam jego kilka książek, dużo na przykład bardziej sobie od Kinga cenię Deana Kuntza, czy Davida Morella albo Roberta Laduma. Wiem, że to inne gatunki, ale powiedzmy Kuntz dużo bardziej mi podchodzi na przykład w swoich horrorach, w swoich thrillerach niż Steven. Kuntz nie napisał czasem Luna Parku, który potem przerobił Top Hooper, dobrze kojarzę? Oj, wiesz, że nawet Luna Parku nie kojarzę. Możliwe, że ktoś, kto nas słucha, będzie wiedział, bo wydaje mi się, że chyba to Kuntz napisał, ale też nie chcę wtopić. W każdym razie, tak jak w to mamy jakieś takie popieprzone sceny, gdzie ci nastolatkowie z tą swoją koleżanką robią wiadome rzeczy, tak w grze Geralta w ogóle jest jakiś taki pedofilski, popieprzony wątek, przepraszam, ojca pedofila i w ogóle jest to jakoś tak dziwacznie, drobiazgowo pisane i aż mnie cofnęło, jak to czytałam. Zupełnie nie wiem, po cholerę to wygląda tak, a nie inaczej. Więc jeżeli sceny w to, te konkretne wzbudziły w tobie taką reakcję, to gra Geralda jest jeszcze bardziej jazdą po bandzie. No to sobie chyba odpuszczę. No, książka jest średnia, ale nie był najgorszy. Okay. No ale tak, generalnie jest tak, że najgorszych adaptacji Kinga było bardzo dużo. Bardzo dużo, rzeczywiście. Tak przyjrzałem tylko pobieżnie filmografię Kuntza, nie mogę tego nigdzie tutaj znaleźć, ale jeżeli, drodzy widzowie, wiecie, o co chodzi, to dajcie znać, no bo wiadomo, że coś mogło gdzieś tam przeskoczyć. Ja tylko wam przypomnę, że dzisiaj naszym gościem jest Potwornicka. Oczywiście, że tak, widzicie ją dokładnie. Witajcie. Proszę bardzo, po raz wtóry wrzucam wam
link do konglomeratu podcastowego, możecie tam sobie sprawdzić, posłuchać. Rzeczywiście posłuchajcie na przykład, co ona mówi no nie sama oczywiście, na przykład co myślą o tym, jak to jest oglądać filmy z komentarzem słuchanym z YouTube'a. Zobaczcie. A stali widzowie wiedzą, dlaczego poruszam ten temat. Dobra, już tutaj patrzymy kolejne pytanie, bo rzeczywiście jesteście dzisiaj bardzo, używając nomenklatury sceny, o której mówiłem dopiero co, jesteście bardzo płodnymi twórcami. Pytanie od Jerewanicza. Co sądzisz o Cannibal Holocaust Ferox? Bardzo lubię, doceniam to, że powstały. Wiadomo, w Cannibal Holocaust znowu mamy tą nieszczęsną scenę, której chyba żółw tam ginie, prawda? Więc to jest rzeczywiście takie coś, co jednak wzbudza trochę takie, wiesz, odepchnięcie od tego tytułu. Tak, dokładnie. No ale wydaje mi się, że jednak mimo wszystko ten film broni się po latach, ma naprawdę fantastyczną muzykę Riza Ortolaniego. No i przede wszystkim mam wrażenie, że dzisiaj się już młodzi widzowie nie postrzegają chyba Cannibal Holocaust z perspektywy horroru, który wiesz, był jakby protoplastą fan footage, prawda? Tak. Więc jakby gdzieś się o tym filmie w tym kontekście nie myśli. Więc wydaje mi się, że fajnie sobie go obejrzeć, gdy gdzieś tam właśnie w ten konkretny nurt się wkręcamy, bo rzeczywiście przecierał szlaki, zanim zrobiło to Blair Witch Project. O którym też piszecie tutaj na czacie. Tak jest. Zgadza się. W ogóle zauważyłem, że ta wrażliwość widza poszła całkowicie w innym kierunku, niż można by się było spodziewać, bo moja córka teraz ma 12 lat i zaczynamy właśnie oglądać różnego rodzaju filmy. Czasami obejrzymy na przykład Płonące siodła Mela Brooksa. Genialne komedia. O, super! Czasami na przykład tak jak teraz w piątek oglądaliśmy drugiego Predatora i nieraz oglądamy straszaki jakieś i ona tak na zasadzie, wiesz, ogląda i tak. O, patrz. Będzie z niej horroromaniaczka, super. W ogóle najbardziej mnie zastrzeliła, bo obejrzeliśmy oczywiście wszystkie krzyki i w każdym krzyku, cholera jedna, w każdym krzyku wykminiła, kto jest zabójcą. O wow, super! Jak? Tak samo oglądaliśmy, takie dwa filmy są Śmierć nadejdzie jutro bodajże, Happy Death Day. A jest. Pierwsza i druga część. No. Też wykminiła co gdzie jak. Ja mówię, dziecko normalnie. Już chyba muszę ją dać sprawdzić, zbadać jak Sheldona Coopera, czy to czasem nie jest jakiś, wiesz, jakiś mózgowiec i tak dalej. No, będzie detektywka z niej. Będzie. Ulubiona seria horrorowa i najgorsza seria, pyta Adalet. Kolejne dwa pytania. Wiesz co? Ciężko chyba mi odpowiedzieć na to pytanie. Ja wiem, że ciągle to mówię, ale problem z seriami mam taki, że rzadko je kończę. Że zdarzy mi się obejrzeć jedną, dwie części czy coś, a potem klops, prawda? No ale bardzo, bardzo lubię Krzyk, mimo tego jak się potoczyły losy siódemki, to Krzyk wydaje mi się chyba taką najstabilniejszą serią, która dość trzyma konkretny poziom, prawda, że jednak się tam mimo wszystko gdzieś tam nie pogarsza aż tak, prawda. Mam podać tylko jedną, a przychodzą mi do głowy jeszcze jakieś inne te. Jakoś w zeszłym roku trafiłam na serię, tam chyba są 3 części, Subspecies, chyba podgatunek po polsku po prostu, i to był jakiś totalny odjazd. To jest taka taniocha za 5 zł, a jest tak ciekawa w pokazywaniu jakiejś tam Transylwanii, dziewczyn na jakiś tam wywczasie, i w ogóle wampir w tym filmie jest tak komicznie źle ucharakteryzowany, ale naprawdę jest coś fajnego w tej serii. Są tylko chyba, nie jest 3 części, co ja mówię, jest chyba 6, ale też bardzo fajny. A najgorsza, o matko, chyba najmniej mi było po drodze z Halloween, szczególnie z tym nowym, które oglądałam tak bardzo, Rafał, bardzo nie słuchaj, Galeria Horroru, nie słuchaj jej. W każdym razie ja do Halloween mam podejście na zasadzie doceniam,
za wpływ na gatunek, ale nie jestem fanką. Okay. Również to jest, bo tak przejrzałem sobie Topór, dosyć fajnie, mi się wydaje, wszystkie Fajne. 4 części dobrze się ogląda i bardzo fajnie się bawią konwencją. Okej, dobra, patrzymy dalej. Jurek Piechota pyta, a co Marta sądzi o horrorach dokumentalnych, na przykład takich z gatunku Mondo, ni to horror, film grozy, ni to dokument. Nie oglądam raczej. Traktuję chyba bardziej jako taką ciekawostkę. Wiem, że istnieją, wiem, że są. Tam chyba do Mondo należą Oblicza Śmierci, z tego co pamiętam. Nie wiem, ja szczerze mówiąc traktuję te filmy jako taką właśnie ciekawostkę z gatunku takich, do czego mogą się posunąć twórcy, chcąc zaszokować widza, czyli coś właśnie z pogranicza dokumentu, snafów, kina grozy, więc spoko, wszystko jest dla ludzi. Tutaj teraz jest pytanie, które też chciałem ja zadać, bo zauważyłem, że już kilka razy poruszyłaś temat muzyki właśnie w filmach i że zwracasz na to uwagę i różne takie pyta, czy słuchasz muzyki do filmów, czy zbierasz soundtracki, czy rzeczywiście ścieżka dźwiękowa według ciebie odgrywa tak bardzo dużą rolę dla ciebie w odbiorze filmu? Oj tak, bardzo. Wiesz co, wydaje mi się, że właśnie do mojego uwielbienia, do Teksańskiej Masakry z 2013 roku bardzo mocno przyczyniła się właśnie muzyka, która jest w tym filmie naprawdę kapitalna i zdarzało mi się ją słuchać jakby totalnie w oderwaniu od filmu, więc tak, zdarza mi się słuchać muzyki do filmów. Wishmaster, jak to po polsku było, to właśnie znam oryginalne tytuły i nie znam polskich. To nie ma znaczenia, bo wiemy o co chodzi, tak. Nieraz tylko pomylisz, ale wiesz co, to jest takie, tylko przerwę ci, to są takie rzeczywiście polskie, bo nieraz oglądam jakieś kanały i ktoś tam mówi, nie mówi się Wes Craven, tylko Craven i tak dalej, poprawiają ludzi, a ja tutaj naprawdę pracując w Irlandii, jeszcze chyba się nie zdarzyło, żeby którykolwiek Irlandczyk wymówił moje imię poprawnie, ale nawet oglądałem, bo ja jestem też fanem sportu, jest też tylko i naprawdę to, jak osoby anglojęzyczne wymawiają nazwiska obcokrajowców, w tym momencie chodziło o zawodnika Barcelony, ludzie, odpuśćmy sobie to po prostu, jeżeli wiemy o co chodzi, to wiemy o co chodzi. Tak, w każdym razie we Władcy Życzeń pamiętam, że ten motyw przewodni też jest naprawdę kapitalny, więc tak, jak najbardziej zdarza mi się słuchać muzyki do filmów. Czy zbieram soundtracki? Raczej nie, ale poluję od jakiegoś czasu i czekam na jakieś bonusowe fundusze, żeby zakupić sobie winyla z muzyką do Coś za mną chodzi, bo długo mogłabym się rozpływać nad muzyką w tym filmie, ale mam na przykład winyla z muzyką z Death Proof, która jest moim zdaniem top of the top, więc nie zbieram, ale jakieś tam takie pojedyncze sztuki na pewno mam. Więc czekam, aż w końcu Coś za mną chodzi, dotrze. Mi też się wydaje, że jeżeli mamy film, gdzie powiedzmy motyw przewodni jest bardzo znany, to dużo pomaga. Oczywiście Koszmar z ulicy Wiązów, piosenka, tak, One, Two, Freddy's Coming for You. Mamy oczywiście nasze Halloween. Mi bardzo się podoba i to nie mówię z przekąsem, mimo że seria Władca Lalek jest beznadziejna, ale motyw z Władcy Lalek jest genialny, naprawdę. Tak. Jest cudowny i wydaje mi się, że to rzeczywiście bardzo pomaga po prostu w odbiorze filmów i w ogóle też w samej reklamie i promocji. Patrzymy dalej, Błażej pisze, pierwsze 4 części Krzyku, a szczególnie pierwsza część są cudne. No wiesz, jak dla mnie w 4. części ty bronisz, Marto, ja nie, według mnie Kruger w 4. części nie zrobił dobrej roboty. Nie pomyliłem się, chodzi mi o Erina Krugera, który pisał scenariusz do 4. części. Takie wiesz, pokazuje, że niby wiem o co chodzi, no ale dobra, patrzmy dalej, proszę bardzo. Postalowy Świr, Adaś, siemko Marto z konglomeratu. Siema, heja. Fajnie, że jesteś, dziękujemy. Dzięki. Bardzo i widzę, że dołączył do nas Lancel. Dobry wieczór, witam szanownego gościa, witajcie panie i panowie, dziś gości mam, także spóźniony, nic się nie dzieje Lancel, pamiętaj, te materiały zostają, możesz z odtworzenia obejrzeć, odsłuchać, w zależności na jakiej tam platformie lubisz.
Patrzymy dalej, czy są jeszcze jakieś pytania od was. Dobrze. Tak, do Stephena Kinga. Dobrze wiemy przecież, co brał. No oczywiście, że wiemy, co brał King. Oni Czego rzeczywiście... nie brał? To byłoby chyba szybciej, co nie? Chociaż powiem ci, że kiedyś... To było dawno temu, w latach 90. byliśmy gówniarzami i kumplom się papierochy skończyły, to stwierdzili, ej, dobry będzie pomysł, bo w domu mamy herbatę, to zapalmy herbatę. No i nie było nic w tym dziwnego, bo sobie skręcili herbatę, tylko idioci zrobili to z herbaty granulowanej i to się im wszystko im się wysypało. No ale słuchajcie, to były lata 90. Kto z nas to pamięta? Trochę jak te papierosy, znaczy jak te gumy w kształcie papierosa, które jak dmuchnąłeś, to jakiś tam pyłek z cukru się z nich... Pytanie od Jurka. Czy nasz gość lubi oglądać horrory starej daty, to znaczy od lat 1920 do lat powiedzmy 60., 70., ogląda tylko te od lat 80., czy wzwyż, czy jedne i drugie? No jak to jest u ciebie, Marto? Lubię, rzadko mi się zdarza, ale bardzo lubię. Jest taki fajny też horror komediowy Kot i Kanarek, który super się ogląda do tej pory. No, cały niemiecki ekspresjonizm, czyli gabinet doktora Caligari, wybaczcie, tak. To jest właśnie moja niepamięć do tytułów. Ale to jest bardzo charakterystyczny tak. Film, tam ta scenografia, zwłaszcza scenografia, robi niesamowitą robotę, co nie? Tak, więc to jest fajny dowód na to, że naprawdę straszyć można bardzo prostymi środkami, wcale nie trzeba tej potężnej kasy, potężnego budżetu, bo właśnie jak nam to stare kino grozy pokazuje, no to totalnie kreatywność jest tym, co jest najważniejsze. Z takich starych horrorów to przychodzi mi do głowy chyba jeszcze Todd Browning szczególnie. Nie wiem, czy Dziwolągi można nazwać horrorem. Pewnie niekoniecznie. Zobaczymy, jak opisuje je Filmweb. Zobaczymy, co nam Filmweb podpowie. Dziwolągi z 1932 roku, już patrzymy. No, kategoria dramat horror, więc skoro jest dramat horror, to może być. Czyli teoretycznie tak, więc jak najbardziej i wydaje mi się, że wiele tych horrorów się broni do tej pory, a też na przykład fajnie wrócić do tych horrorów, na przykład mówię tutaj o Drakuli i porównać sobie na przykład Drakulę tego klasycznego z późniejszymi tam, wiesz, wersjami typu, nie wiem, Dracula Beli Lukosiego i Dracula Christophera Lee, prawda? To są jakby zupełnie dwie różne postaci, a tutaj mówimy o nie takiej dużej mimo wszystko granicy czasu, więc no, kino grozy się zmienia, ewoluuje i fajnie, że jest z nami do tej pory. Zgadza się, lepiej bym tego nie ujął. Lancel nadrabia właśnie pytanie kolejne. Czy szanowny gość czytał coś z twórczości Mastertona? Ja się dziwię, że nikt się nie bierze za jego twórczość. Tam jest tyle ciekawych pozycji do zrealizowania. Niestety nie czytałam. Zawsze jakoś tak w tych wczesnych latach był ze mną King. To była taka totalnie relacja love-hate, o czym mówimy, bo jednak ta przypadłość Kinga do skopywania zakończeń jest kultowa. Ale Mastertona niestety nie znam, w sensie jakichś konkretnych książek, więc drogi autorzy pytania, poleć mi jakąś książkę, chętnie przeczytam, co jest takiego top, od czego warto na przykład zacząć. Zgadza się, bo to jest bardzo często, o tym mówiłem właśnie wcześniej przy okazji filmu Upgrade, że no, my oglądamy pewne rzeczy, no i jest to wiadomo pewien zamknięty przedział, no nie możemy oglądać wszystkiego, a czasami wskoczycie z jakimś fajnym filmem, serialem, książką i rzeczywiście potem oglądamy i to tak też można? No tak też można. Okazuje tak się, jest, że dokładnie. Że mówisz o It Follows. Ja pamiętam, był taki skandynawski film i pewnie tytułu nie będę pamiętał albo nie podam. Let the Right One In albo Pozwól mi wejść chyba, jakoś tak. Tak, bo jest skandynawski i potem oczywiście Amerykanie, bo oni muszą zrobić swoją wersję, zrobili swoją wersję i rzeczywiście tam to jest horror bez horroru, można powiedzieć, ale jest cudowny. Naprawdę jest świetnie zrobiony. Podobnie był taki horror Tylko kochankowie przeżyją z Tony między innymi. Piękny. O dwóch wampirach, ale to nie jest horror. Mamy oczywiście w założeniu, można powiedzieć, horror, ale tam bardziej chodzi o dramat, o tą samotność i tak dalej, więc można zrobić różne fajne rzeczy i
tak jak tutaj Marta mówiła, horror ewoluuje, niekoniecznie musi się wylewać 50 hektolitrów wody z syropem kukurydzianym i z barwnikiem czerwonym. Tak. Bo najczęściej to jest używane, znaczy chodzi mi o syrop kukurydziany, nie o barwnik czerwony. Dobra. Jurek, czy można powiedzieć, że horrory pod kątem fandomu jest domeną panów? Piszę o tym, bo niewiele można znaleźć przynajmniej na polskim YouTubie kobiet interesujących się horrorami. Drogi Jurku, szukaj kobiet eksploatacji. A tak przypadkiem poważnie. teraz link się wkleił, no ja nie wiem. A tak poważnie to wydaje mi się, że rzeczywiście tak jest, że w Polsce horrorem zajmują się głównie faceci, sporadycznie kobiety i wydaje mi się, że jakby w słowie drukowanym wygląda to jakby trochę inaczej, że zdarza się, że dziewczyny piszą o horrorach w jakiś porównywalny sposób jak faceci, ale rzeczywiście rzadziej nagrywają czy w ogóle pokazują swoje twarze. Ja od dawna się w ogóle waham sama, żeby gdzieś tam w YouTube'a wejść, dlatego byłam taka rozdygotana przed dzisiejszym live'em, ale jestem. I ja bym bardzo chciała to zmienić, bo wydaje mi się, że za granicą to wygląda zupełnie inaczej. Gdy przygotowywałyśmy z moją dobrą koleżanką Bogusią pierwszy sezon Kobiety eksploatacji, w którym mówiłyśmy o kinie Rape and Revenge, to w ramach researchu trafiałam na dużo jakichś właśnie anglojęzycznych filmików, gdzie dziewczyny opowiadały o tym kinie, dziewczyny opowiadały o horrorze. U nas to wygląda zupełnie inaczej. Nie wiem czemu, nie wiem. To też trochę pytanie do Was. Czy chcielibyście słuchać, oglądać dziewczyny mówiące o horrorach, czy jednak lepiej się Wam słucha facetów? Także mówcie jak jest. Bardzo bym chciała to zmienić, bo znam dużo dziewczyn, które interesują się horrorami, no ale jakoś chyba im ciężko się wbić jakby w tą blogosferę. Wiesz, no był ten nieszczęsny wywiad pana Krzysztofa S., w którym mówił, że nikt się nie zna na kinie tak jak Tomasz Raczek w polskiej krytyce filmowej. Tomasz Tak, to ten. I wiesz co, wydaje mi się, że trochę zależy od nas, komu my dajemy jakby swój czas, atencję i wiesz, i to jest trochę tak, wydaje mi się, jak z reżyserami horrorów i z tym, o czym mówiliśmy wcześniej, że gdy studia widzą, że opłaca się kręcić horrory, to kręcą horrory, dają pieniądze na horrory i gdyby tutaj powiedzmy więcej dziewczyn widziało, że dziewczynom łatwiej się przebić w tym świecie, to też by gdzieś z tą swoim krytycznym głosem wychodziły dalej. Wiesz, no tutaj nawet porównując takich krytyków powiedzmy ogólnych, nie horrorowych, mamy Tomasza Raczka, mamy, nie wiem, Karolinę Korwin-Piotrowską, jakby powiedzmy rozstrzał w obserwujących jest dość spory. Więc drodzy widzowie, którzy nas teraz słuchacie, oglądacie, dajcie znać, czy chcecie więcej kobiet piszących, mówiących, nagrywających o horrorach. Zgadza się. No tak jak to, tylko popatrz sobie, galeria horroru, no Rafał Facet oczywiście, horrorshow.pl również. Zresztą Rafał był tutaj wielokrotnie, a horror show może się niedługo pojawi, zobaczymy. Więc rzeczywiście, no jak tak ciężko powiedzieć, że stricte horrorami zajmują się, no tak, zgodzę się, ale tak jak mówiłeś, że akurat za granicą jest wiele formatów, które za granicą się rewelacyjnie przejęły, a w Polsce w ogóle się nie sprawdzają. Także jednym z tych, których powiedziałem wcześniej, jest właśnie tak zwany watch along, czyli oglądanie filmów z komentarzem na przykład z YouTube'a, albo oglądanie wydarzeń sportowych z komentarzem z YouTube'a. Teraz to próbują między innymi kanał Zero, kanał sportowy, próbują to uskutecznić, no ale zobaczymy, czy to może coś wyjdzie. No to wiadomo, są potężne platformy, gdzie tam suby idą w miliony, więc może rzeczywiście jakoś tak będzie. A jeżeli tak będzie, to się bardzo z tego powodu będę cieszył. Tak słuchajcie, zaraz zanim przejdziemy do kolejnych pytań, ja przypominam po raz wtóry oczywiście, że tak, dzisiaj naszym gościem jest Potwornicka. Panie i panowie, dajcie łapkę w górę dla niej. Jeżeli uważacie, że Tomasz Raczek jest słabym krytykiem albo po prostu był rewelacyjnym kiedyś, a teraz to już się skończył, to dajcie naprawdę serduszko, łapkę, karata, cokolwiek w ogóle, bo rzeczywiście chyba Andy Warhol powiedział, że nie walcz ze swoimi idolami, daj im czas, a sami się potkną. No i rzeczywiście wow, piękne.
Ja jestem z tego pokolenia, że pamiętam Tomasza Raczka i ja to wiele razy powtarzałem, bo pamiętam go z czasu oczywiście Peru z Lamusa, kiedy Tak, ja też. był genialny program, razem współtworzyli go. No i potem zaczęła się ta jego, powiedzmy, stopniowa degrangolada, tak? A w momencie, kiedy powiedział w swojej recenzji, że jeżeli jesteś osobą starszą niż 15-letnia osoba, ale ja pieprzę głupoty. W każdym razie, jeżeli masz więcej niż 15 lat i ciągle jarają cię Gwiezdne Wojny, to idź do psychiatry, bo jest coś tam nie tak jest. I po tym, jak on to stwierdził, to ja pomyślałem, no facet, ale co ty robisz w ogóle? To nie ten droga, żeby mówić 15-letnim, wiesz, to ja bym powiedział mojej córce, nie będziemy oglądać horrory, bo jeżeli będziesz oglądała horrory, to znaczy, że coś jest z tobą nie tego, to idziemy do dziwny naprawdę człowiek jest, no ale to już wiadomo, nie, bardzo mi przykro, Stano, lubię cię, lubię niektóre twoje materiały, ale Raczek, cytując pewien bardzo znany mem, Raczek skończył się na Kill 'em all. Tak jest. Dobra, popatrzymy dalej, co tutaj jest napisane, co się ciekawego dzieje. Dzieje się bardzo dużo, słuchajcie, ja jestem w szoku. Ja jestem tyle komentarzy w plecy i tutaj widzę, że jeszcze jest mnóstwo osób z nami. Dziękuję bardzo, naprawdę, jest świetnie. Jeżeli na przykład znacie osoby, które lubią takie rozmowy, udostępnijcie na swoich mediach społecznościowych, niech dołączą, bo rzeczywiście tutaj staramy się mniej więcej tak raz, 2 razy w miesiącu mieć gości i to nie tylko horrory, ale tematyka jest różnoraka. Jaki horror sprzed 20-30 lat zobaczyłby szanowny gość w nowej wersji lub jako kontynuację? Aha, ale to już chyba mówiliśmy o tym. W ogóle to jest straszne, że mówimy o horrorze sprzed 20 lat, jakby to było dawno, jakby to był, wiesz, retro. Ja wychodzę z założenia, że jeżeli film mamy i on się nie zestarzał na przykład technicznie albo sposób opowiadania historii nie jest rzeczywiście w jakiś sposób rażący, odstaje od tego, co mamy teraz, to po jaką cholerę to robić? Dokładnie tak. Ja na przykład wiem, że to całkowicie inna bajka, ale nie rozumiem i chyba nie będę w stanie nigdy zrozumiał potrzeby Disneya, poza oczywiście kasą, robienia filmów aktorskich z ich filmów animowanych. To jest dla mnie totalna No to się rzadko sprawdza. To jest totalna głupota. Byliśmy z Mają na Dumbo w reżyserii Tima Burtona, skądinąd zacnego twórcy, i ona miała wtedy chyba jakieś 8 lat i mówi, tato, ja się boję. No to jak idziemy z 8-latką na film Disneya, no to nie ma takiej szansy, żeby ona się bała. No ale to rzeczywiście. Ale oczywiście wtrąciłem się jak zawsze to, albo bardzo często robię. Jeny. Wiesz co, totalnie nie przychodzi mi nic do głowy. Teraz liczę tak na szybko, jaki to był rok 30 lat temu. Mówimy o latach 90., latach 2000. Kurde. Jakie były horrory w latach 90.? Straszne to jest. No, miałaś kolejne Halloweeny, kolejne piątki były oczywiście. Krzyki już wtedy też były. Zaczęły się koszmary minionego lata, zaczęły się oszukać przeznaczenie. Wiesz co? Dobrze, że mi podsunąłeś. Ja na przykład bardzo, bardzo nie lubię koszmaru minionego lata. Uważam, że to jest chamska zżyna z krzyku. Zresztą ten sam scenarzysta. Tak, kompletnie nieudany slasher moim zdaniem. Więc chętnie bym zobaczyła nową wersję. No to się doczekałaś, bo już w przyszłym roku będzie. Tak, oglądałam... Ona ma moc sprawczą, ona chciała zobaczyć, pomyślała, a oni już robią normalnie. Marta Rulek. Tak, obejrzałam ten serial od Amazona. No, to nie było nic szałowego, zresztą po pierwszym sezonie anulowano, ale bawiłam się całkiem nieźle, chyba nawet lepiej niż na filmie, więc tak, chętnie bym zobaczyła właśnie nową i przede wszystkim lepszą wersję koszmaru z ulicy Wiązów. Proszę bardzo. No i Oj, miasteczkowe legendy na przykład, Urban Legends. Bardzo lubię pierwszą część. Druga też jest nawet niezła, więc chętnie bym zobaczyła kolejną, tym bardziej, że cała tematyka miasteczkowych legend jest super i jest totalnie, wiesz, grozowo pełna potencjału kinowego, więc super. I bardzo dobrze. Ja też czekam na nowego Frediego, bo to, co było w 2010, tego oczywiście nie ma, ten Kruger z twarzą. Tego filmu nie ma. Twarzą ala przypalona pizza, to rzeczywiście nie wydarzyło się, mimo że aktor skądinąd świetny. Zacny, tak, jak najbardziej
Jeżeli nie pamiętacie, to obejrzyjcie. Chociażby Watchmena, jego w roli Roszaka. Tak. Coś pięknego. I Rewaniusz teraz ma pytanko, ale do mnie, aż mnie Marcin zachęciłeś do obejrzenia Predatora 2. PS, jaka jest twoja ulubiona część oprócz twojej własnej? No to już ci mówię, Predator 2 jest moim ulubionym, chociaż walka oczywiście trwa, bo Prey bardzo mi namieszał i Prey według mnie jest świetnym po tych latach niebytu, po tych Predatorach, które miało robić Roberto Rodriguez, ale w końcu nie zrobił, no niestety, i dostaliśmy innego reżysera. Shane Black miał zrobić The Predator, miało być The Great, okazało się, że było The Gniot, no i rzeczywiście w końcu Prey zrobiony dobry, fajny, mimo że mnóstwo osób płakało, to jest film feministyczny. No, o nie! Słuchaj, jak chcesz, też poczyniłem przy okazji Predatora Prey tak zwany spoiler talk, bo tam w komentarzach było ludzie, wiesz, to jest głupie i tak dalej, to feministyczne i mówię, obejrzyjcie, bo to jest, film opowiada o pierwszej wizycie Predatora na Ziemi. I tylko tyle, on nie wiedział dokładnie, nie wiedział co to jest wąż, nie wiedział co to jest królik i dlatego dał się ugryźć. Obejrzyjcie, po prostu obejrzyjcie, Prey jest dobry, ale moim ulubionym Predatorem jest 2. Tylko mogę jedynie, czego mogę żałować, że Patrick Swayze nie przyjął tej roli, ale on dopiero był co po Wykidaju, miał kontuzję bodajże kolana. I zagrał w duchu chyba wtedy. Nie, uwierz w ducha, co ja mówię. Uwierz w ducha. O, tak. Widzisz, tytuły są ważne. Zgadza się, ale Danny Glover też zrobił super robotę. Pytanie jest od Iza Marczak. Upopkulturowienie horroru. Jakich inicjatyw byście chcieli doświadczyć na gruncie światowym oraz na poletku polskim? Jak widzicie przełamanie gatunkowości na rzecz musicali, gier wideo itd.? Trudne pytanie. Jeżeli chodzi o jakimś rynku światowym, to wydaje mi się, że wszędzie poza Polską takie horrorowe jakieś gigi mają się dobrze. I ja bym trochę chciała ten klimat przenieść na polski grunt, czyli wiesz, takie konwenty typowo horrorowe z zapraszaniem jakichś tam właśnie fajnych ludzi z horroru, wiesz, tak jak mają w tych mitycznych Stanach, wiesz, mnóstwo jakichś strasznych, wiesz, konwentów o przeróżnego rodzaju nazwach i wiesz, po tych konwentach jeździ jakiś, nie wiem, Bruce Campbell. Lance Henriksen ostatnio na Twitterze reklamował, że pojawi się tam na jakimś Fear Feście, czy jak to się nazywało, co nie? A to tak, dokładnie. Bardzo, bardzo przecież. I wiesz, i to jest super. Byłam w zeszłym roku na Pyrkonie i wiesz, i to jest konwent, który teoretycznie gdzieś tam pod swoje skrzydła bierze też horror czy sci-fi i tak dalej, i tak dalej. Ale wiesz, to jest zawsze tak trochę po macoszemu traktowane, gdzieś tam jako taki dodatek, prawda? Nawet patrząc właśnie po cosplayach, które dominują na takich imprezach. No i mi się marzy w Polsce taka właśnie impreza, taka totalnie konwentowa, poświęcona tylko kulturze grozy. Wiesz, mamy grozownię w Krakowie, to jest super inicjatywa, tylko wiadomo, to jest wydarzenie kameralne i skupione raczej na literackim horrorze tylko, tak. Ale też bardzo fajne, też można spotkać różnych autorów, w fajnym takim kameralnym gronie sobie pogadać o grozie, więc to też jest super. No ale mi się marzy coś takiego na dużą skalę, nie wiem, żeby ludzie, wiesz, chodzili w cosplayach, nie wiem, Letterface'a czy Jigsawa, wiesz, jak chodzą z tabliczkami free hugs, to wiesz, chodziliby, nie wiem, z tabliczką you wanna play a game, czy let's play a game, nie? Dokładnie. Więc to byłoby super. Aż się rozmarzyłem. No! To byłoby coś fajnego. No, ale jak tak popatrzymy tylko, mamy potencjał jak najbardziej. Wspomnieliście wcześniej powiedzmy o tym polskim YouTubie. Rafał z Galerii Horroru, prawie 100K subów. To jest jeden z większych oczywiście kanałów. Mamy mnóstwo kanałów, które powiedzmy, ja poruszam tematykę i tak dalej. Jakbyś tak naprawdę zebrało, to kilkaset tysięcy subów na polskim YouTubie odnosi się tylko i wyłącznie do horroru, więc drodzy organizatorzy, bo wiem, że czasami się zdarza, że oglądacie, pozdrawiam TVN, wiem, że też oglądacie, bo dostałem kilka razy maila od was. I czemu by nie zorganizować właśnie konwentu stricte horrorowego? Odezwać się do Marty, odezwać się do Galeriana, spokojnie. Julian Zbrud z Kosmosu bardzo często jeździ po komikonach, różnego rodzaju ma prelekcje. Tych twórców, którzy by się chcieli publicznie wypowiedzieć na temat horrorów, jest rzeczywiście całe mnóstwo.
nie tylko YouTube, popatrzcie na inne platformy, tego rzeczywiście jest od groma. Popatrzcie, jak się literacko genialnie Polska prezentuje, jeżeli chodzi o straszaki, nie tylko horrory, ale różnego rodzaju thrillery i dreszczowce. Więc jest moc, jest potencjał, tylko bierzcie i róbcie z niego wszyscy. Amen. Oczywiście tak, oczywiście, że tak. Mamy też całą serię Wydziału Siódmego komiksową, prawda, która Jak najbardziej. czerpie mocno z takiego ala zaarchimuwo-X-owego klimatu. I wiesz, no i to jest bardzo popularna seria komiksowa, ludzie czytają, ludzie chcą, ludzie się interesują horrorem, więc no fajnie, żeby takie wydarzenia się u nas pojawiały. I oczywiście mamy Splat, mamy Octopus, ale to są jakby festiwale skupione typowo na filmie, a mi na przykład brakuje na takich imprezach takich wydarzeń towarzyszących, które by właśnie budowały jakąś społeczność między tymi ludźmi, fanami horroru, czyli nie wiem, jakieś właśnie prelekcje, jakieś takie zajawki tematyczne, żeby to nie były tylko imprezy skupiające się na oglądaniu filmów. Zgadza się. No więc mamy, a to nawet tutaj jest jeszcze przełamanie gatunkowości, nawet takie horrory, powiedzmy typu Hereditary, tak? To nie jest taki stricte typowy horror. Mówiliśmy tutaj o Let the Right One In, mówiliśmy tutaj o Tylko kochankowie przeżyją. To są filmy, które totalnie się wyłamują z ram gatunkowych, a jak najbardziej powstają. No one nie są po to, żeby straszyły, one mają pewnie inne założenia, ale to cały czas gdzieś tam jest, chociaż lubię, naprawdę ja bardzo lubię, jak horror, tak jak rzeczywiście, jak chociażby Krzyk, jak Topór bawi się konwencją i daje nam przymrużenie oczka i fajne rzeczy. Tak. Słuchaj, Lancel tobie odpisuje, to może na początek bym polecił 2 zbiory opowiadań Mastertona, Świat Mastertona czy Festiwal Strachu. Poza tym polecam serię oparte o mity i wierzenia jak Manitou albo Zemsta Manitou. Także jest i w porządeczku. Jeszcze kilka pytań od was, bo dzisiaj działacie bardzo dobrze i za to ode mnie dla was łapka. Algorytmy YouTube wiadomo jakie są. Czy Marta razem ze swoją koleżanką prowadzącą swój podcast nie mieliby problemów odnośnie tematyki, jakie omawiacie? Nie miałyśmy. Nie zdarzyło się nam, żeby jakiś odcinek spadł, czy to znaczy, wiesz, ja się tam zupełnie nie znam na jakichś rzeczach typu algorytmy i tak dalej, więc nie wiem, może YouTube jakoś w tajemniczy sposób spycha te odcinki. Pewne tematy, pewne słowa, które się nie wypowiada, jak na przykład pewnego koloru, który jest bardzo kojarzony z mrokiem. Nie mówi się go zbyt dużo. Tak samo tego tła, które ma to pytanie, też nie wymawia zbyt często w porównaniu z tym i tak dalej. O tym czasie, kiedy świat się zatrzymał, też nie mówimy, no bo wiadomo, tutaj jest wszystko słuchane i może nie to, że odcinek może spaść, ale na przykład mogą zostać obcięte zasięgi, to się może rzeczywiście ale na przykład dopowiem do tego pytania, bo to w sumie łączy się. Gdy myślałyśmy z Bogusią o tym, jaki ma być drugi temat, znaczy się temat drugiego sezonu Kobiet Eksploatacji, to bardzo zastanawiałyśmy się mocno nad takim gatunkiem, do którego przynależy na przykład Ilsa, wilczyca z wiadomo skąd. No i tak, kurde, tak się zastanawiałyśmy bardzo mocno, że tam jest mnóstwo filmów, które by można omówić, wiesz, jakiś Salon Kitty, czy w ogóle, teraz oczywiście nic mi nie przychodzi już do głowy, późna pora. Tak, w każdym razie, wiesz, i to jest właśnie to, o czym mówisz, że stwierdziłyśmy jednak, że takie rzeczy właśnie na N, czy w ogóle jakieś symbole słońca, gdyby się pojawiały w nagraniu, to mógłby być problem, więc tak jest, więc stwierdziłyśmy, że odpuścimy, ale co ciekawe, na YouTubie spokojnie znajdziesz anglojęzyczne recenzje Ilsy, nawet wywiady z Diane Thorne, więc... No to mi się wydaje też, że też zależy od wielkości kanału, wiesz, to też jest ważne. Tak. Ja powiem ci na przykład taką ciekawostkę naszym widzom, kiedyś omawiałem, celowo nie wymienię tytułu, o nowej roli Liama Neesona, ponieważ on będzie grał, że tak powiem, w kontynuacji filmu z lat 80., gdzie wcieli się w rolę syna porucznika Franka Drebina, którego grał Leslie Nielsen. No i wpisałem tytuł tego filmu w tytuł odcinka, no i okazało się, że YouTube mi pokazał, nie możemy tego zapisać. Dopiero kiedy usunąłem całkowicie, chodzi oczywiście o film Nieubrana broń,
jeżeli o tym filmie mówię. Dopiero kiedy to usunąłem, nie było problemu, więc są pewne rzeczy, ale tutaj widzowie wiedzą, bo ja jak najbardziej na przykład podczas odcinków Q&A omawiam te rzeczy, ja wszystko pokazuję, także akurat ja się z tym w ogóle nie szczypię, także jak najbardziej. Popatrzymy, co tu jeszcze Jurek ma. I jak nasz gość łączy prowadzenie programu, czas przeznaczony na filmy i obowiązki zawodowe? O rany. To jest, słuchajcie, wieczna walka. Ja w ogóle powiem wam, że czasami dopada mnie takie straszne FOMO, jeżeli chodzi o oglądanie filmów, czyli ta taka wewnętrzna obawa, że kurde, nie da się obejrzeć wszystkich filmów, ale no, zdarza mi się jednak różne rzeczy robić późno. Ale to w sumie da się jakoś ugrać, bo nie wiem jak ty, Marcinie, że tak powiem poważnie, ale ja najlepszą wenę mam późno wieczorem, późno w nocy. Więc która w nocy lubi takie rzeczy oglądać, patrzeć, pisać i tak dalej. Nieraz zapraszam gości, gdzieś tam wysłam jakiegoś maila o 3:00 w nocy. Co ty stary robisz o 3:00 w nocy? Spać do cholery jasnej. Ormanu tak ostatnio mi napisał, że tak. Stary idź spać, ale zgadza się, jestem też nocnym markiem. Tak, także noc pomaga bardzo mocno, żeby nadrobić różne rzeczy, ale rzeczywiście to jest ciężkie, żeby gdzieś ten balans zachować. Dlatego tak ważna jest jakby reakcja zwrotna, feedback ze strony słuchaczy, którzy dają znać, że słuchają i tak dalej, i wtedy wiesz, masz takie poczucie sensu, że fajnie to robić, fajnie to nagrywać i wtedy łatwiej, że rzeczywiście te rzeczy było połączyć, balansować. I proszę bardzo, już wiemy. Okej. Postalowy świr. Marta i Bogusia prowadzą kobiety eksploatacji. Oczywiście, że tak. Adaś, czyli postalowy świr, to jest rzeczywiście osoba, która bardzo siedzi w kinie grozy, także jak widać nie tylko i wyłącznie YouTube, ale również i podcasty, za co jak najbardziej sobie cenimy. Wiktor Zepta, nie wiem czy mogę dlatego, czy oglądała Pani serial Królestwo Larsa von Trier'a? Ten serial, fajny horror, szczerze polecam. Kojarzysz, znasz może? Kojarzę, że jest, ale nie oglądałam, więc muszę nadrobić. Okej, no to już wiemy. I tutaj jeszcze Wiktor dodaje, odnośnie pewnie tej rozmowy wcześniejszej. Ja Marcina cały czas męczę o trylogię Roba Zombiego. No słuchaj, dzisiaj znowuż nie wygrała w głosowaniu i to nie jest to, że ja nie chcę, tylko wy nie chcecie. To jest, wiesz, tam było ponad 200 osób. Ja zawsze wam mówię, jak jest głosowanie i jest jakiś film, który chcecie, ażebym bardzo mówił, udostępnijcie tę ankietę swoim kolegom, koleżankom. Nie muszą dać suba, nie muszą być wspierającymi. Niech tylko klikną, że są zagłosowali i dziękuję bardzo. Ale wracając, a co o jego filmach sądzi nasz gość? Dom 1000 trupów, Bękarty, tego spod spodu, Lord of Salem 31, czy Trójka z piekła rodem bodajże? Różnie o każdym z tych tytułów. Dom 1000 trupów, Bękarty lubię bardzo, bardzo, bardzo. No, cała postać kapitana Spauldinga to jest no, totalne mistrzostwo świata. Tak jest. Co miałam mówić? Boże, już mi tyle myśli w głowie, że już nie nadążam sama za sobą. No, Dom 1000 trupów, cały hołd dla teksańskiej w ogóle postać, w którą wciela się Sherry Moon, z której później tak już stała się taką kobietą memem, człowiekiem memem, że Rob Zombie po prostu zatrudnia ją wszędzie, gdzie w ogóle nagrywa, ale w Domu 1000 trupów jest cudowna. Bękarty Diabła to jest Bękarty to jest w ogóle już poszło. Bękarty to jest w ogóle takie cudowne już kino eksploatacji. Świetny jest film, naprawdę. Bardzo i ten Freebird na końcu, jak oni tą furą jadą. Od razu mi się, nie wiem czy miałeś tak samo, ale mi się od razu przypomniała Thelma i Louise, kiedy Susan Sarandon tak. Migają po prostu coś pięknego, naprawdę coś pięknego. Super, no także to fajne. Lord of Salem oglądamy, przypomniałam sobie rok temu przed kapitularzem. Tak średnio, wygląda ładnie, ale historia już trochę mniej, natomiast 31 i Trójka to chyba już takie
mam wrażenie, dogorywanie trochę formy Roba. 31 jeszcze było nawet niezłe, tam fajne te postaci klaunów i tak dalej, takie różne właśnie zabawowe rzeczy, jeżeli chodzi o samą historię. Natomiast trójka mnie już chyba rozczarowała, bo jednak czekałam na ten film, byłam ciekawa tego, jak te losy dalej się potoczą, ale chyba najsłabsza jednak mimo wszystko z tego zestawu. U niego czasami jest różnie. Dostajemy Halloween, które jest fajne, po czym dostajemy drugie Halloween, które... No właśnie. Wiadomo, które troszeczkę, mimo że pojawia się tam Danny Trejo, którego sobie z drugiej strony bardzo, bardzo docenię. Czy oglądasz horrorowe seriale, a jeżeli tak, to jakie byś poleciła? Ja ogólnie oglądam mało seriali, bo mam taki problem z nimi, że za szybko się wkręcam i potem nie mam w ogóle życia. Ale From podobało mi się, to już wspomniałam, Stamtąd chyba po polsku, więc From polecę, są na razie 2 sezony. Pierwszy sezon jest taki bardziej akcyjny, że mimo wszystko więcej się dzieje. Drugi sezon to jest jednak mimo wszystko wolniejsza historia, bardziej zagłębienie się w charakter postaci, ale klimat jest ciekawy, więc naprawdę ciekawi mnie, o czym będzie 3. sezon, który, tak jak ktoś tutaj wspomniał w wiadomościach, będzie w tym roku. Proszę bardzo. I jeszcze pytanie od Lancla, a jak tam z grami? Horrory growe, szanowny gość ogrywa, a jeśli jakiś tytuł zrobił może szczególne wrażenie? W ogóle nie gram. Słuchajcie, jeżeli chodzi o gry, to totalnie nigdy mi nie było z nimi po drodze, ubolewam, ale stwierdzam, że nie można robić wszystkiego, nie można, nie wiem, zbierać wszystkiego, za dużo czasu i tak już poświęcam na horrory filmowe, ale gdzieś mi się tam nieraz rzucają w oczy jakieś rzeczy, które wrzucają znajomi z takich horrorowych klimatów, ale nie potrafię przywołać tytułu. W każdym razie żałuję, że nigdy nie dane mi było zagrać w coś fajnego. Lancel, jak wymyślisz maszynę, która sprawi, że doba będzie trwała 40 godzin, wtedy pogramy, wtedy nie ma jak najbardziej problemu. Tak jest. Cześć Kabarety, witam Cię bardzo serdecznie. Zaproś Martę do quizu charytatywnego, czy tak w ogóle. A może zaprosimy, wiesz, czemu by nie. Co roku, mniej więcej gdzieś w okolicach Bożego Narodzenia robimy odcinek charytatywny, tam zbieramy na przykład na się pomaga. I wtedy w zeszłym roku mieliśmy akurat odcinek w formacie quizu, no nie tylko filmowego, ale kulturowego ogólnie, wiesz, muzyka, kabarety i tak dalej, i tak dalej. Czemu by nie? Zawsze, że powiem, świeża krew. You see what I did here? Horrory, świeża krew? Dziękuję bardzo, sam sobie przyznam nagrodę imienia Karola Strasburgera. Tak jest. Tutaj jeszcze Jason Kruger. Piękne połączenie, zawsze mi się podobało. Co pani sądzi o Midsommar Ariego Astera, The Lighthouse Eggersa? Uwielbiam, kocham i w ogóle. Midsommar top of the top, powtarzam to już dzisiaj któryś raz. Ostatnio w ogóle sporo horrorów rewatchowałam. Midsommar też jakoś w zeszłym roku sobie przypomniałam i ogląda się ten film przewspaniale. I powiem wam, że nawet chyba lepiej ten film na mnie zadziałał w domu niż w kinie. Z Bogusią dużo o tym rozmawiamy właśnie, jak dane filmy działają, w jakim otoczeniu. No i Midsommar akurat w domu było super. Dani jest postacią kapitalną, zakończenie jest piękne. Lighthouse muszę sobie odświeżyć, bo widziałam tylko w kinie, ale to też było naprawdę konkretne doświadczenie. Ja właśnie Lighthouse polecałem każdemu, kto mówił, że Pattinson ci nie nadaje na Batmana, jest beznadziejny w ogóle w tym wampirach. A ja mówię, a obejrzyjcie ten film i zobaczycie, on jest tak bezwstydny w swojej pracy w tym filmie, że on będzie genialny. I co? I kurde, Skruch miał rację i się okazało, że proszę bardzo, że można zrobić. Michael Keaton też był wyśmiewany, kiedy go Tim Burton obsadził w roli człowieka nietoperza. I słuchajcie, jeszcze pytanie od Adasia. Marto, czy widziałaś Gniazdo Pająka? To jest ten nowy film, z tego co się orientuję. Tak, widziałam Gniazdo Pająka i powiem ci, drogi postalowy świrze, ja pierdzielę, już w ogóle ochrypłam, nie wiem co mówię.
z tym filmem mam taki problem, że to jest film australijski, film o jakimś morderczym pająku i jakim cudem u licha on się rozgrywa w jakimś Nowym Jorku czy gdzieś w Ameryce. Weźcie mi to wytłumaczcie, to jest totalnie decyzja nielogiczna. Ja czekałam na film australijski o wielkim pająku, który będzie się rozgrywał w Australii, ale tak, ale tak już zupełnie poważnie, to miałam trochę problem z tym filmem, bo mam wrażenie, że on nie do końca sam wiedział, czym chce być, bo tam mamy jakieś takie wątki a la superbohaterskie, jakieś komiksowe, familijne dramy i trochę horroru. I to moim zdaniem nie do końca dobrze się sklejało, więc jak to często mówię, był potencjał na więcej. Potencjał był jak zawsze. I słuchaj, mam do ciebie jeszcze jedno pytanie. Jak wygląda przyszłość horrorów? Będzie co z tego, czy jednak to już... Totalnie będzie co z tego. Ja jestem pełna nadziei, bo powiem ci, że wydaje mi się, że teraz dorasta jakby zupełnie nowe pokolenie reżyserów, którzy inaczej patrzą na kino grozy niż ich poprzednicy. Zresztą ja zawsze powtarzam, że kino grozy nie istnieje w próżni, kino grozy jest uzależnione od tego, czerpie z tego, co się dzieje wokół nas, więc wydaje mi się, że żyjemy w tak popieprzonych, dziwnych czasach, że kino grozy totalnie będzie się miało czym inspirować. Zgadza się, no i mogą to być ciekawe filmy, a mogą być przerażające, bo wiadomo, niby sztuka naśladuje życie, ale czasami może być rzeczywiście odwrotnie, a wtedy to już jest rzeczywiście bardzo, bardzo strasznie. Tak jest. Słuchaj Marto, dziękuję ci bardzo za dzisiejszy wieczór, było przecudownie. Słuchaj, 2 godziny. Ja również dziękuję. A już pewnie idę o zakład, że gdybyśmy mieli czas, wiadomo, muszę położyć dzieci spać i życie musi się toczyć swoim torem. Ja też już ochrypłam, o rany. No widzisz? Słuchajcie, jeżeli będzie się ten odcinek oglądał, wiecie, łapki w górę i tak dalej, no to czemu nie możemy spokojnie po wakacjach na przykład Marię. Amen. Ja też już gadam głupoty, tak. Martę możemy zaprosić, a może na przykład zaprosimy Martę razem z Bogusią. Kto wie, czas pokaże. Dokładnie tak. Dziękuję za dzisiejszy wieczór. Marto, czy chcesz coś jeszcze dodać naszym widzom? Ja chcę, kochani, tylko powiedzieć tyle, że jestem w szoku, nie spodziewam się takiego w ogóle przyjęcia, tylu pytań, tylu wątków. Rzeczywiście, Marcin, jest tak jak mówisz, gdyby życie nam na to pozwoliło, to jeszcze godzinę, 2 moglibyśmy gadać, więc bardzo, bardzo dziękuję za tak miłe przyjęcie. I słuchajcie, do usłyszenia, do zobaczenia gdzieś w internecie, może w realu, wypatrujcie wiadomości. Dobra. Buziaki dla was. Dziękujemy bardzo. Cześć ludziska. My się oczywiście na żywo widzimy za tydzień, kiedy pogadamy, co tam